Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Welcome back, ladies and gentlemen. Jak sztuczna inteligencja może pełnić kluczową rolę w zabezpieczeniu i wzmacnianiu systemów eksploatowanych. Poznamy praktyczne zastosowania AI, które pomagają w identyfikowaniu i reagowaniu na zagrożenia. Implementations of AI and responding to threats, which is a major step toward protecting our infrastructure against cyber attacks. And this will be all delivered by Tomasz Jedynak from CISCO. Over to you. Super, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Tomasz Jedynak, and I have a pleasure of spending the next 45 minutes with you, talking about how contemporary AI and ML-based tools can raise the level of cybersecurity of the systems we use. About myself, well, let me switch on my timer. I'm Tomek Jedynak. I work for Cisco. I've been with Cisco for some time already. I spent many years doing engineering work, and now I'm a cybersecurity specialist. I've got quite an experience with the industry, and I've got several industry certificates under my belt. Well, my interests, other than my work, are just classical movies, books, seeing friends, but, well, I'm really interested in cybersecurity. Why are we talking about cybersecurity in the first place? Why are we talking about AI for cybersecurity? Mainly because we are living in a changing environment which makes our lives really difficult if we are into security. We have lots of various devices, lots of operating systems, types of devices like IoT devices. We are facing ubiquitous cloud transformation. More and more companies transfer the processes and services to the cloud, which has a bearing on the security. It calls for an innovative approach to security, and it enlarges our security perimeter. We work with distributed management, working from anywhere, not from a single computer, but more and more often they all work in a remote setting, from home or from summer holidays. They just connect to the network to work from there. Also, more and more services, processes and apps get digitized. We are getting rid of paper more and more. Consequently, cybersecurity teams which are in charge of providing security for this very complex environment are under pressure. Well, in my day-to-day work, I frequently hear things like we have a lot of tools, but we still cannot see what we need to be one step ahead of the attackers and react to threats.
cyberbezpieczeństwa jest za mało. Cybersecurity experts, there's a shortage of cybersecurity experts, and everybody says that across all industries. Frequently, we have not enough integration or inappropriate adoption of the solutions we have, so the tools we might have are not really well implemented because there's a shortage of people, the shortage of time, or things went wrong, all kinds of reasons and excuses. Also, I already mentioned a large security perimeter with very complex systems running on different protocols. So it's a very demanding environment. On top of that, we are supposed to defend against something that's a very fast-growing industry with more and more attacks, ever more complex attacks. And sadly, as I'm sure the previous speakers already mentioned, they are using the tools we are using as well, and they are using it well, in order to, they are using all the devices and tools well in order to harm the organization's images, steal data, or do all kinds of extortion. The previous speakers, I'm sure, said it all about what AI and ML are, so I'm not going to repeat it all. In a nutshell, this is a human, a classical Homo sapiens for you. We can assume that people are a learning kind. Well, some more, some less, but as a matter of a rule, humans have a possibility of creative thinking, which is a feature not available for other mechanisms or systems, or isn't it? Computers are things following commands, incapable of creative thinking based on configurations, but AI and machine learning mechanisms do learn from data, and we can see examples of very good but not perfect learning. I want to show you an example. I'm sure you saw it many times so far. A cupcake or a chihuahua? I really love this case because it was a test checking whether AI could successfully recognize the content of an image. Humans have no problems with that unless you're short-sighted or nearsighted. But humans are good at identifying the content of images. However, algorithms have a problem with it. This is a case of one of the first models trying to analyze it to imperfect results. Like I said, the models learn from data, so after several iterations, they are getting better at it. ChatGPT was asked to identify it in a specific table form, and it worked. I like this example, so I thought that maybe somebody else could come up with some other analogies, because here you could get it wrong. But there are some further examples. To the left you have a bagel and a duck's hand. Different to tell. Difficult to tell the difference, and to the right you've got an apple and an owl. For algorithms it's tricky to tell the difference between the two. And there are more examples. There's a croissant and pugs. Looking very much like hand towels from a distance. Psiaki i gorące skrzydełka po lewej stronie. Hot wings I również and psiaki, puppies. tylko psiaki z określoną również rasą i mob.
and Myślę, że puppies and a mop. ja też muszę się dobrze przyjrzeć, the żeby nie right. popełnić błędu, szczególnie w tym drugim przypadku. Ten pierwszy I jest have po to take a prostu closer look dobry. not to get it wrong. Natomiast no i te przykłady też potrafią sprawiać duży latter problem. case, the former Natomiast case is mimo wszystko just very nice. jest So jeszcze it inny can be przykład, który problematic. pokazuje, że Anyway, there's algorytmy another uczenia example maszynowego showing that może nie do końca ML skutecznie jeszcze algorithms sobie radzą z interpretacją might not be that poleceń w good określony at sposób. interpreting A commands. mianowicie silnik AI został poproszony o Like in this case, an przedstawienie AI obrazka, engine was na asked którym to present jest an image łosoś płynący showing rzeką. a salmon No i flowing down the river. teoretycznie się zgadza, In theory, natomiast it looks teoretycznie, okay. no bo praktycznie In theory każdy, only, to, because in to practice, trochę nie taka forma łososia chyba nas interesuje. you know, this Natomiast, might no, not be jak the pokazuje, form of że salmon historia, you wanted to algorytmy see. do końca są doskonałe i So czasami the potrafią algorithms are się clearly pomylić. imperfect and sometimes get it wrong. Do czego potrzebujemy AI w kontekście What do we cyberbezpieczeństwa? need AI for in Jest cybersecurity? oczywiście, moi przedmówcy już The previous speakers określili bardzo wiele z tych przypadków, already bardzo came up ciekawych, with bardzo many trafnych zresztą. interesting Ja kilka z nich cases. Spot rozwinę, on. kilka z Let nich me dwell będzie upon może some dla of Państwa them. nowych i ciekawych. Natomiast podzielmy to na takie dwie grupy. Let's divide it into zespołów, two które groups. są tak zwane czerwone, które są atakujące. Red teams, I dla zespołów, that które są are tak zwane attackers, niebieskie, czyli and mają blue zachowanie się broni. teams, these are Dla the defending teams. zespołów czerwonych przede wszystkim sztuczna For inteligencja the jest rest, bardzo artificial pomocna w intelligence is very zautomatyzowaniu, helpful in automation rzeczy. of a lot of different things. Pokażę przykład takiej potencjalnie I'll show you an zautomatyzowanej example of eksploitacji. an automated Zautomatyzowanie exploitation. wielu procesów A pisania lot of malware'u na processes przykład. of writing malware can be Lepsza automated. automatyzacja ataków jeszcze. Better i automation zautomatyzowane of zbieranie attacks danych, and rekonesans automated realizowany w sposób gathering of data and efektywny, reconnaissance, which is szybki i w sposób, effective, quick, jak się okazuje, całkiem inteligentny. and as it Jeżeli turns chodzi o out, zespoły pretty smart. niebieskie, to przede It comes wszystkim to wykrywanie the ataków, blue. The blue wzmocnione need o it for mechanizmy, identifying które sprawiają, że attacks, jesteśmy w stanie wykryć coś, co reinforcing potencjalnie może mechanisms that wystąpić help po prostej us sygnaturze, która identify działa na something statycznych that danych. can Próbuje be skorelować pewne rzeczy, które są trochę nieoczywiste. elusive for Odpowiedź na a atak simple również jest w stanie signatures. zautomatyzować The w response sposób to skuteczny. the attack can be also automated Lepiej and it can pomaga be ocenić effective. ryzyko, It also a helps także lepiej us pomaga ocenić stan assess the risk środowiska better w ogólny and sposób, assess the uwzględniając condition wiele of the czynników. environment, general, taking into account a lot of Próbowałem different factors. ostatnio zautomatyzować biurokrację, bo jak się Plus, okazuje, it to can jest also w stanie automate red tape. pomóc w napisaniu I jakiegoś added raportu. this point myself because Kilka I przykładów saw do that zastosowania AI w reports can also be środowiskach generated by AI. ofensywnych. Now, to the offensive. Z informacji, które są dostępne. Information in the Pierwszy press taki can be przykład used to for narzędzie preparing attacks. MicroGPT. MicroGPT is the wykorzystuje first tool I want to mention. możliwość It zrealizowania uses takiego, the possibility of przepraszam, pentestu organizing a pen test zautomatyzowanego, that is który, automated. jak tutaj jest pokazane na ekranie, As you can see here in the wskazanego screen, hosta, którego We mam have an zeskanować. indicated host I z that automatu is to be wykrywa na scanned tym hoście jakieś and it usługi automatically pod określone porty. detects services that W drugim are kroku, connected to certain na tych ports. usługach, które są dostępne, As a second step, identyfikuje in available podmiotowości. services, W trzecim kroku particular próbuje te susceptibilities podmiotowości are automatycznie identified zlikwidować. and W then czwartym kroku it attempts w momencie, w to którym automatically udało mu się exploit zrobić these jakikolwiek, dostarcza payload na ports and stację, susceptibilities and then it którą miał sprawdzić. delivers Bardzo payload to the automatyczny station that sposób it was supposed to od check. So, rekonesansu automatically poprzez, znalezienie reconnaissance, wejścia, finding susceptibilities, finding the entry, and być może nawet skompromitowanie stacji. W tym compromising przypadku even the akurat station are wysłanie done jakiegoś konkretnego automatically. pliku. No i przy okazji poprosiliśmy o raport na koniec. And we also asked the tool to generate a report at the end. Trzeba pisać dziwnych żuczków. And it's actually written in the natural language. Myślę, że to może zrobić nawet ktoś. So even if someone is not actually tech savvy, can perform such an attack mówionego, because czytanego we can use human language to talk to this Drugi software. przykład to That was the first example. możliwość Now the second wykorzystania example. AI. There's this possibility of using artificial intelligence Że jak się okazuje, ChatGPT całkiem fajnie to sobie the radzi next z end. pisaniem malware'u. ChatGPT
też quite przepisywanie well malware'u, tak żeby rewrites było malware to so that it's Czyli ten sam kod przepisany w innej formie, rewritten in a different form. So, but the I task of that tutaj code też jest is przykład, the same. ChatGPT sobie z tym So całkiem here fajnie radzi. you can see an example Więc atakujący showing też that mają ChatGPT troszkę łatwiej. does quite well Systemy, with które it. będą działały So w the oparciu o attackers have it statyczną easier analizę pliku, because czy też when we może have the dynamiczną, static która ma jakiś or even algorytm, dynamic który analysis of a file statyczną analizę pliku w oparciu na przykład o hash tego that is pliku. based W on, momencie, for w którym example, the mamy hash of the to samo, file, pod innym hashem, już and then the ten hash system is na przykład changed, wtedy zostanie ominięty czymś takim. then Inne oczywiście są this mechanizmy, malware które will potrzebne. not be Natomiast detected. To tylko pokazuje, że atakujący ma This only bardzo shows proste us that the narzędzia attackers do tego, have żeby very robić simple ten sam tools at hand mechanizm w sposób in zautomatyzowany, order to automate przepisywany their wyczesny attacks. przez maszynę. And actually, Bez the jego, human doesn't have to do niemalże anything udziału. manually, all Nasz is osiągnie done swoją korzyść. automatically by the tools. Kolejna rzecz to już troszkę bardziej bezpośredni Next. system, który More direct prosimy, system. czyli WarmGPT. Tu też Warm można sobie GPT. wszystko wygooglać. You can Google it as well. Jest dostępny na GitHubie, gdzie możemy It's available on GitHub when we can directly, using natural language, chcemy wyrazić swoją chęć, nie jakąś komendą dziwną określoną w systemie. instead of a Piszemy command wprost, proszę written to the system, napisać dla mnie write kod Pythona, który jest an inquiry. And for example, malwarem, ask the system który to z write a systemu Python wyciąga code that would be a username, malware adres that IP, will cookies fish oraz cookies, pakuje to wszystko user i IP wysyła z powrotem na from the user Discord. and then send it back to Discord. Pod spodem kawałek kodu od razu dostępny. And in the bottom we can see part of To the może code that niekoniecznie is dla available. zastosowań ofensywnych, immediately. tylko dla zastosowań różnych. The next Natomiast nawet takie rzeczy application jak pickup, does not które have wymagają to be pewnej wiedzy, co tam used szukamy, in na przykład, attacks, albo jak but się obsługuje these narzędzie are simple typu pickups. Wireshark, So for są w stanie example, być obsłużone w sposób we właśnie want to know how to use wykorzystujący, Wireshark. obsługę języka naszego So naturalnego. these are the gdzie tools zrobi nam po using prostu our natural podsumowanie. language Wrzucamy plik that go analizuje i mówi nam, summarize, co tam się działo. that summarizes what happened in the Ktoś bez wiedzy a pic, for technicznej example. jest w stanie coś A person przeczytać, who coś z tego zrozumieć. Ktoś bez wiedzy does not have technicznej, kto technical wejdzie w skills Wiresharka and i knowledge będzie can próbował dowiedzieć się, read co się tam that dzieje. and understand that. Powodzenia. Nie jest to super trudne, ale myślę, że Wireshark is not easy to understand by people będziemy- who are not into technology, but Kolejna here rzecz, anyone can dla understand that. zastosowań, które atakujący application. czasami wykorzystują, a nawet Attackers bardzo sometimes historia use it, pokazuje. and actually Okazuje very się, often że, it is used by attackers. And it turns Generatywne out AI jest w that stanie generative też bardzo AI fajnie pisać does bardzo really well in dobre, writing very skuteczne, good and effective, poprawne gramatycznie treści correct when it comes to grammar, contents maili phishingowych, of phishing jak się mails. okazuje. Czyli na przykład atakujący, który ma know-how, So the attacker has the know-how, has the technology, knows how to attack a given organization, but does not speak the language that is native to that organization. But he's able to use this AI in order to generate a correct, grammatically correct message that can be sent directly to this organization, and we can see here some examples of these applications. Dodatkowo pytanie, czy tak normalnie ChatGPT może We may ask ourselves a question whether ChatGPT can generate such things on a regular basis. No, on a regular basis, no, because ChatGPT just tells us that we are asking it to prepare a phishing mail, and it says that it cannot do that because that's wrong. But when we try to convince ChatGPT that we are good and we just need this for educational purposes, and right away ChatGPT says, okay, so if that's the case, no problem. I think that ChatGPT should work on being more assertive, but for our purposes, that's good. That actually, right now, it's not that assertive. Które są ewidentnie z błędami, na przykład So, widać, że tam ChatGPT prepares some incorrect phishing emails, but here we can see that the ChatGPT prepared the phishing email for us, and actually it was so nice that
it also provided us, No dobrze. indicated a Natomiast special teraz place where spójrzmy we na can z drugiej strony. copy-paste our link. So Em, that was it. Najlepszą Now obroną, let's look tutaj at nie it chodzi o from to, że the jest other atak. perspective. Absolutnie It's nie not tego only świata. about Najlepszą that obroną the best jest way to lepsza protect obrona, yourself is to wykorzystanie attack. No. najlepszych, The best way to lepszych protect yourself narzędzi. is to use better I to jest protection przykład tego, jak, measures, using moja better organizacja, protective tools. firma CISCO Systems, My organization, wykorzystuje CISCO w wielu, Systems, w is wielu already grupach using technologicznych in a lot of technological sztuczną groups inteligencję, artificial czy to intelligence. generatywną sztuczną inteligencję, Whether czy to we are speaking of tak zwaną generative predykcyjną, AI czyli to or są pewne prediction to AI. metody, pewne So these modele, are które methods wykorzystujemy and do tego, żeby models gdzieś that we are przewidzieć using in order to środowisku. predict something in a given W środowisku environment. sieciowym na przykład jest to For example, wykorzystywane in a oczywiście network do environment, interakcji it is used międzynaturalnej for z interactions użytkownikiem, in z natural administratorem. language with the Natomiast administrator or the również user. do tego, żeby But we przeanalizować, can w also jaki sposób use it to wygląda analyze środowisko, które wdrożyliśmy. the environment Czy nie ma that błędów? we have implemented, to check Lepiej it zautomatyzować for pewne rzeczy. Przede defects wszystkim bugs, zrobić tak zwane and to automate czy też predictive things maintenance better. pewnych And we can rzeczy, even żeby przewidzieć awarię run jeszcze zanim right ta awaria assurance wystąpi. here, W security pozwolę sobie even powiedzieć, bo będę prevent jeszcze więcej certain mówił. breakdowns. Natomiast podobnie w innych obszarach. I'll talk about Collaboration, czyli w security obszarach pracy, later a bit współpracy more, zdalnej but we can przez also use it pracę in współpracy other areas. grupowej. For example, in remote working, Naprawdę in robimy fajne group rzeczy. working. Rzeczy We are związane doing z, great things that are related to Załóżmy, że dwie strony łączą się po the wideo. following. Let's Próba imagine that rozpoznania two twarzy. persons trakcie try trwania to połączenia connect a video czasami call nazwy and są pod nimi. there's an attempt Wrzucenie of tego recognizing their w image strumień po drugiej stronie. and then Naprawdę to są fajne rzeczy, do których putting this wykorzystujemy information to AI, the stream on the dobrze, other side. trafnie, This i w sposób is automatyczny. a great Tak application. samo jeżeli chodzi o rzeczy It's związane z automated, observability. it's done with the use of Ale AI. We również can also use w it mojej for organizacji observability, AI jest but wykorzystywane in my do organization, AI nie is tylko do also budowy used produktów i rozwiązań, for ale również building do naszej products and codziennej solutions, pracy. but also in Na our przykład mamy już w daily work. organizacji chatboty, We have gdzie chatbots in możemy our tego chatbota organization. We zapytać o can coś ask this chatbot about również w naszym języku naturalnym. something related to Czy work. urządzenie X For example, does device X has a function A or B? Usually I have to write it in English, so a natural language, not a code, and then the chatbot tells me that, for example, yes, there is this function, here we have document related to that, and here is how you use it. So this is a tool that facilitates our work, and a lot of organizations are using it on a daily basis. It's worth remembering that from a legal perspective, it also poses a threat. Using such tools, especially generative AI, that learns from the data that is fed to it, sometimes can raise problems related to intellectual property. Pokazuję ten przykład z samego dołu. Około 4% Here at the bottom you can see that around 4% of employees using those nie ma problemu tools z tym, żeby do takiego narzędzia wrzucić dane, don't have any problems with putting sensitive data in it. So an employee has the data and they want to use it somehow, so they put it into this tool. But this tool then uses this data. Sometimes it can process this data and then provide it as an output data to another person. So there are employees who wouldn't mind putting intellectual property protected content there. Now, how can we use machine learning and AI to reinforce our capabilities of protecting ourselves against different threats? One of the problems that artificial intelligence can solve effectively, and that was a problem that we faced, is encryption of communication, which is ubiquitous. And so on the one hand, it's good because it makes the transmission of communication confidential, but on the other hand, this confidential communication can conceal incidents that are a threat to our organization. Google publishes the data of how many web pages
Nie ma informacji o tam cipher suite'ach, nie ma loaded informacji in o rodzaju the TLS, browser sam HTTPS, który tam with jest the address prawie HTTPS, so that these are 99%, encrypted prawie 100%. web pages. Tutaj widać, że jeszcze Almost użytkownicy Linuxu się bronią. 99% Natomiast większość those oczywiście web pages are komunikacji actually HTTPS. prawie Most of the całość communication, jest almost szyfrowana. the entire communication in Chrome O TLS-ie is 1.0 i 1.1 nie będę encrypted. mówił, bo I will not tell you about TS111 because they should actually already be Natomiast w phased TLS-ie 1.2 out, i TLS-ie but in 1.3 TLS 1.2 są and znaczące TLS różnice, jeżeli 1.3 chodzi o there are dostępność tego, co major możemy differences when it comes to TLS the 1.3, visibility of what we TLS can actually see. jesteśmy In w stanie TLS w dużej 1.10, mierze rozszyfrować we can to skutecznie decode z paroma wyjątkami. effectively with Czy to some prawnymi, czy to exceptions when it technicznymi. comes to, for Natomiast co do example, zasady legal jesteśmy aspects or w technical stanie aspects, but zobaczyć we are able to naprawdę, decode co most of the potencjalnie movement, niebezpiecznego, and we can jakie see zagrożenia what potential mają się w threats komunikacji, którą there are in the nawiązujemy communication między that stroną. we enter into the other Plus do side. tego w TLS-ie 1.2 sporo Plus rzeczy in z nagłówkiem TLS jest scyfrowanych. 1.2, E, the headers TLS are not 1.3 znowu coded. Już w nagłówku pewne rzeczy są dla In nas TLS dostępne. 1.3, Widzimy very praktycznie often tutaj even dokładnie the below header or is the heading is not indication, available for us. czyli SNI. Sometimes you Natomiast, only see a client cała hello reszta and jest dla nas SNI, niewidoczna. so Informacje, server name identification, then the o rest is certyfikacie serwera są not dla nas visible for us. niewidoczne. We cannot see information No i, concerning the stanowi certificate to of the też niemały server, problem z perspektywy and this narzędzi is a analitycznych. problem for I również analytical tools. dodatkowym problemem jest to, że TLS Plus, 1.3 wdrożony poprawnie TLS 1.3, when it is implemented correctly with the right functionalities, teoretycznie nie powinien być theoretically, możliwy do rozszyfrowania, bo złamie nas should procesy. Dodatkowo, impossible to żeby decode. trochę podkręcić ten problem, to normalne protokoły, takie jak Now, DNS, również regular wykorzystują protocols like szyfrowane DNS also komunikacje. use encrypted communication Jeszcze, jak się channels. okazuje z perspektywy administratora, And from the z osoby perspective of zarządzającej the cyberbezpieczeństwem, jeżeli to admin jest that manages DNS cybersecurity, over DLS, to if it is DNS over możemy sobie powiedzieć DLS, ale to jest coś, co then jest it's not określone that bad, w określonym protokół komunikacji, because there jest is a określona protocol of metodyką, którą communication możemy w pewien and sposób methodology wyróżnić, that to jest identyfikować we can wcześniej. identify To DNS in over the network, HTTPS jest but DNS mechanizmem, over który HTTPS stawia się is na a protokole mechanism that 4.3, jest we to can see protokol is TCP. used in the No, protocol wygląda to jak wszystko 1.44. inne It is a w naszej PTCC sieci praktycznie. protocol, Więc and taki it looks firewall similarly to stanowy all other 3.4, things in our network. może So a mieć trochę problem firewall z wyróżnieniem 1, 2, takiego. 3, or 4 Te can mądrzejsze have urządzenia problems już sobie with potrafią z tym identifying this poradzić, movement. potrafią rozpoznać, że There are rzeczywiście tools that can tej identify it, komunikacji and to they nie jest can jednak see that komunikacja webowa, tylko to this jest is not a web-based komunikacja communication, DNS-owa. but it is DNS Aczkolwiek nie jest to też takie communication, oczywiste. but this is not To that całe obvious and easy to szyfrowanie identify sprawia, actually. że So this all teoretycznie encryption and coding mechanizmy bezpieczeństwa, które has mają the za following zadanie realizować consequence. inspekcję ruchu w oparciu o Certain przepisy mechanisms that natury, were supposed to tracą sporo identify swoich możliwości detekcji, certain no bo po prostu problems nie and widzą issues tego, do czego are not zostały able to zbudowane, żeby detect wykrywać. those issues because they are Natomiast, blocked. to wcale nie znaczy, że nie da się But zidentyfikować zagrożeń. Nawet it doesn't takiego necessarily zaszyfrowanego mean wersji that źródłowej. we are unable Da to się. identify the To po threats prostu jest even in trudniej. this movement. Trzeba użyć troszkę We innych can do metod, it, but troszkę it's a bit kreatywniej do tego podejść. more I tutaj difficult. We właśnie z have to be pomocą more przychodzą creative in narzędzia approaching this użytecznego problem, and oraz here we can techniki. use machine learning and Przede artificial wszystkim intelligence. Ciągle mamy First pewne and rzeczy, które foremost, są nieszyfrowane. we na przykład still have SNI, certain things który that are w not obu wersjach. encrypted, SNI for example, jeden in z both czynników, które versions. This is możemy one of the uwzględnić w takim factors that we modelu, który can będziemy take budować into account dla while określenia building the tego, co model jest dobre, co jest for niedobre. identifying what's Druga good rzecz, and what's możemy bad. realizować pewien fingerprinting. Secondly, we can naszych organize naszych aplikacji, fingerprinting naszego of protokołu, our cybersecurity, services, of our wersji TLS, protocol, możemy sobie CyberSecurity, sporządzać jakiś wskaźnik, our TLS, który będzie nam and określał to, we żeby can make it pomóc an wykorzystać indicator w naszej analizie. that will help us Inne rzeczy to do this atrybucja takiego analysis. ruchu w odpowiedni sposób. There's also bardziej attribution of this rozszerzona, no bo nie movement możemy zajrzeć that na we konkretne can pakiety i dopasować sobie run na tyle. in a more Natomiast extended musimy way. wykorzystać wszelkie inne możliwości do tego, żeby You have to wyciągnąć use all the więcej danych. possibilities in I order to odpowiednie get as analityka, much analiza tych data as wszystkich possible. wskaźników, o których tutaj między innymi powiedziałem. And we have to also do the right analysis adequate for particular data.
Jednym z takich fajnych mechanizmów fingerprintingu, One of great fingerprinting mechanism palca dla komunikacji jest in communication is JA3, JA3 or JA3S, which is an open mechanism. People from the tech company already have written that for their own needs, but they made it available for everyone. Ona bierze pod uwagę do budowania application fingerprintu, którego efektem that będzie taki hash. is fingerprinting, and the effect of its work is a hash, and it tells us what is listed in the application, what is the application we are using, what are different indicators that we can use in order to build the fingerprint of this communication. My w naszej organizacji, In our organization, as I said, we have had such a problem, and the commercial solution was developed. Well, maybe it's not a holistic solution, not a silver pill, but it actually supports the identification of such problems without decryption, and it uses all the mechanisms that I have mentioned, so analyzing whatever we can, additional attribution, fingerprinting, in order to specify whether in a given encrypted communication there is threat to our organization or not. One of the mechanisms that we are using in addition to that, in order to ensure better attribution of our movement, is the attempt to get more information, because in the communication between the client and the server in TLS-1.3, well, we cannot decrypt this communication, but what we can do, actually, we can use firewall in order to send a parallel communication to the one that was already sent. We are initiating a parallel communication using TLS 1.2 in order to get a response from the server, which will provide us with additional attribution of this movement. Thanks to this information, we have been able to build a mechanism which is already available commercially. So, we're talking about AI applications today, and actually we already have commercial solutions, commercial AI solutions on the market. At least for 1 year, this has been available to clients, and this mechanism can use machine learning to learn metadata to identify whether a given connection is safe or not. Based on that, we can block connections. It's a very nice mechanism, strengthening the visibility in some situations where we cannot see what we want because we lack tools for that. Another mechanism czy też detekcję w takimże ruchu są narzędzia detekcji oparte o behawiorystykę. Events and such traffic are tools based on behaviors or telemetry. Ale w ruchu sieciowym też można sporo rzeczy In the network traffic, you can identify many things like without a firewall, like for instance somebody brought in a pen drive or did something. So detecting anomalies and network traffic is as follows. We collate data, we decide what's normal based on certain models, and generate alerts when there's something we don't like. A similar mechanism of detecting threats in an encrypted traffic is a mechanism embedded in NDR class solution, which without decryption can identify known threats in an encrypted traffic. We build communication, client-server communication models, including the length of packages, time distribution, communicated protocols, and so on, allowing us to match the pattern with the model we build.
of Taka course funkcjonalność leaving nazywa się certain traffic tolerance monitoring. I margin. wykorzystuje potrzebę This wybrania is what we pierwszego call virtual pakietu traffic analytics, dystrybucji tych danych po to, żeby and porównać je właśnie z takim upon modelem, the zbudować first sobie najpierw ten package model i and porównać data go z modelami distribution, we istniejącymi, build a model próbując and compare wyłapać it with the pewne analogie. incumbent To ones, jest też trying mechanizm to do tego, identify żeby certain zaszyfrowanego analogies. pewne rzeczy wyłapać. It's a good mechanism to detect stuff To było in jedno an zastosowanie. encrypted traffic. Ale drugie That zastosowanie jest was takie, że one use oprócz case. detekcji Another ruchu one is zaszyfrowanego as follows. możemy też spróbować Apart from wykorzystać detection tego typu within mechanizmy encrypted do traffic, we wykrycia can use such zagrożeń mechanisms w to oparciu o detect behawiorystykę. threats Nie based on sygnaturowe, nie musimy tam behaviors. zobaczyć sekwencji bitów, So we tylko don't chcemy need zobaczyć konkretnie, signatures or jakie bit przepływy, sequences. We just jakie mamy want zagrożenia, to że tak powiem, w sieci na identify the podstawie flows zachowania. and threats based on behaviors. Po pierwsze, narzędzie jest w So stanie for starters, this tool wiele zapytań, wykorzystując is taką capable of wieloetapową running many uczenie queries based maszynowe i on selekcję multi-stage tych rzeczy, machine klasyfikację learning zasobów. and Jest w classification stanie of resources. wypluć z tego kilka alarmów, It które can rzeczywiście generate będą several alarmami alarms on this pokazującymi pewne basis, anomalie. showing mianowicie w taki indeed sposób, certain że anomalies. przejdę może od So how it slajd. works? Let me skip this slide. Najpierw wykrywamy, co jest dla nas w takim First, normalnym ruchu we sieciowym normalne, a co nie jest normalne. Identify what's Mamy normal and kilkaset what's zapytań, not które przechodzą przez in jakiś a regular system, traffic. system analityki. There are several Te hundred zapytania są queries analizowane run przez pewnego through rodzaju the analytics klasyfikatory, system. które są przygotowane przez Then, producenta, czy też przez programistę takiego rozwiązania. Classified by te certain detektory classifiers, niezależnie od siebie podejmują and decyzje the na temat ruchu, detectors że take independent wydaje mi się, że ten wskaźnik jest decisions, okej, ten wskaźnik jest nie okej. like this Są określone modele zbudowane. marker is okay Każdy and this one is detektor daje not, wynik based swojego on działania. certain models, I and they zagregowane give wyniki their own z results. tych And detektorów an dają aggregated informację o result tym, from the detectors że ten ruch, ten przepływ jest normalny, informs us that ten ruch jest this nam nieznany, flow nie wiemy is jeszcze, co normal, to jest, this is a ten something na we pewno don't jest czymś, co know, jest anomalią. To, że coś jest and nieznane, albo that że jest one is an anomalią, anomaly. wcale nie znaczy, że jest złe. If it's Dlatego unknown or if it's an sprawdźmy, anomaly, co z tym dalej it możemy doesn't zrobić. automatically A mean mianowicie it's bad. możemy So spróbować let's sklasyfikować te continue rzeczy, które są checking nieznane, które są by anomalią. Na podstawie classifying the pewnego anomalies takiego or drzewa unknown decyzyjnego, stuff based on certain gdzie drzewo decision. decyzyjne będzie na podstawie korelacji informacji z tych wskaźników In this decision stwierdzać, tree, że based on taki correlation układ gwiazd w of takim drzewie, takie markers, informacje z we tych wskaźników o can takim decide poziomie that certain określają information wtedy, in this że wiemy, że mamy do configuration czynienia z tells czymś us prawidłowym, z czymś that something niebezpiecznym is correct, albo z czymś podejrzanym. Do wytrenowania tego systemu suspicious potrzeba olbrzymiej or ilości danych dangerous. i It takes huge amounts of data to train którzy the takie rzeczy system, but there robią, are certain i są takie manufacturers rozwiązania jak najbardziej na rynku. that do it. Nasza organizacja jest and takim make przykładem. Ta such klasyfikacja wtedy pokazuje solutions. Our stan takiego organization is zdarzenia. one of them. Ten klasyfikator So pokazuje wtedy stan the takiego classifier zdarzenia gives i us the określa status z jakimś tam of the prawdopodobieństwem, event, jaka to jest komunikacja and they i również określa with a stan. certain probability Określa stan, margin to zachowanie dla nas specifies jest the communication and the zachowaniem status. albo jakieś inne zachowanie jest Like for instance, niebezpieczne, certain albo behavior jeszcze inne is zachowanie jest correct podejrzane. or W suspicious systemach or opartych dangerous. na behawiorystykę In the rzadko behavior-based można powiedzieć, że to jest systems, 0 albo 1. only very Coś raczej rarely jest something is like wydaje mi się, 0 że or jest 1. It's jeden, rather, albo wydaje mi się, I że jest think troszkę it's mniej. 1 or slightly less than 1. To, co też można zrealizować do obrony przed naszymi systemami, do Also, obrony naszych systemów, wykorzystując tego typu mechanizmy, To protect our systems, to również weryfikacja using dodatkowa those uwierzytelnienia. mechanisms, you can use Uwierzytelnienie do jakiegoś systemu również additional może być weryfikowane pod authentication. kątem uczenia maszynowego. It can be uwzględniając takie verified czynniki, o based on których machine wspomniałem. learning, Oprócz including the jakichś factors I mentioned, pewne attribution, zmiany, fingerprinting, żeby zbudować and certain model, który nam powie, variables że to we uwierzytelnienie factor wygląda in to okej, build a ale model, telling no, us to that this uwierzytelnie authentication wyglądało looks inaczej. okay, I but teraz a while ta ago rozbieżność it looked między tym, different. co było przed chwilą, co And jest the teraz, discrepancy tak duża, between what's że now widzimy, że and pewna- what Więc to też jest jeden was a mechanizm, while który możemy ago wykorzystać do tego, is so big that pomóc it's w obronie an przed anomaly. potencjalnymi This zagrożeniami mechanism also potencjalnymi help us bezpieczeństwa. defend against potential threats. Innym takim wektorem, Another który nam pomaga vector. zdecydowanie już w realnych zastosowaniach uczenie maszynowe i AI,
where we use ML and AI in practice is DDoS attack defense. DDoS attacks are aimed at interrupting service, harming the business, or extorting ransom. And the attackers use incumbent infrastructure for their own gains. A normal thing is burst attacks nowadays, very short attacks of high volume, affecting at certain short intervals, and at every interval the vector changes. As a result, it's sometimes impossible to neutralize it with manual methods, like for instance, there's a source address, and we block it, and everything's okay. It's not, because the next attack, 30 seconds down the line, comes from another source. Więc ciężko będzie zastosować takie manualne metody. I So it's very hard to use manual methods against those. Który będzie And miał again, za zadanie with the right na model, podstawie behawiorystyki wykryć, co w takim ataku jest based on behaviors, we can detect what's normal and what's potentially dangerous in such an attack. Będzie miał za zadanie nauczyć się, wykryć It can be trained, and it can then detect potential attacks, build a signature or a mitigation method, effectively defending against the attack. Let me show you our CTO movie from Cisco Live, showing an alternative use of generative AI for firewall systems supporting analysts. Yet another use case. Provide the CFO, Rick Miles, secure access to the clean room for a project codenamed Phoenix. How do we make that happen? We start by having the policy administrator go over the all-new AI-powered policy assistant. By simply asking the assistant to grant Rick access to the clean room, it springs into action, identifying Rick Miles through the directory. The assistant then brings up two existing policies titled Phoenix Clean Room, and generates the exact role needed to add Rick to this group. Instead of deploying immediately, the administrator tells the assistant to implement the policy during the next scheduled deployment window. The assistant then notifies the administrator about the specific devices that will be impacted. But the assistant doesn't stop there. It proactively identifies related duplicate and Ja specjalnie przerwę ten filmik, natomiast mam nadzieję, że Państwo zrozumieli. Well, I'll interrupt the movie at this point, but I hope you got the picture. Let me explain it again. What you could see was the firewall console, where in a natural language you commanded a change, using AI, interpreting natural language, the system looked for the defined tasks, so we had to put it through a person, giving them access to a resource. There were certain policies or rules behind suggested changes, and then the changes could be implemented. This was a use case shown 6 months ago, but a similar functionality will be available on our solution within 2 or 3 months. So this is yet another real use case making the analyst's lives easier, mechanisms optimizing the work of our analytical team. And last but not least, let's talk about SOC optimization. SOC people are very busy people, but they are also aware of the need to automate many things. Frequently, though, we hear that they don't automate enough. There are many things to automate: escalations, reports, incident management, investigation, analysis, enrichment, response to event response or reporting. For all that, you could use AI, which on the one hand can interpret the tasks we command, and on the other, it can automatically give us information or feedback about the tasks we command. That's a great thing. Yet another example.
maybe a film z futuristic one. naszego CTO, który pokazuje, jak może wyglądać praca This is SOC-a w another movie przyszłości. from our CTO showing Myślę, że you fajnie to what pokazuje, w którą the stronę SOC idzie. work could be like in the future. Enjoy. The way in which we go out and calculate breaches, the way in which we can detect them, respond, and remediate them. So we put together a concept of what this would look like in the future, which frankly is not going to be too far off from where we are today. I'd like to show you that video. So let's take a look. The Security Operations Center detects and responds to threats in real time. When an incident begins, time is critical, and SOC analysts are often swamped with rapid-fire information and tasks. To help with this, let's imagine that our SOC analysts can rely on an AI security system, which we'll call AIMS. AIMS uses a large language model to summarize emergent information, explain remediation options, and automate the workflows needed to neutralize threats. As a SOC analyst, this is the view that I have of the tsunami of information that comes to me. Fortunately, AIMS is helping me. Good morning, Carmen. I've noticed a suspicious incident that needs your attention. What's happening, AIMS? Lead in operations downloaded a file from his email that appears malicious. I see new processes starting up and several new files being created and destroyed. It looks like an attacker is using PowerShell to create services and persistence on the system. Bottom line it for me. What are we looking at? Based on the Talos threat database, I know that 80% of all ransomware attacks start with PowerShell. Given what's happening on Lee's machine and other devices on the local network, the evidence is mounting up quickly. I can say with 90% confidence that we have a serious ransomware attack underway. AIMS, what's my best option to respond to this? I've already restricted access from Lee's computer and network. There are 7 other devices where we see suspicious activity. I recommend we set up a honeynet to collect additional information regarding these suspicious systems. Let's get Lee and the other impacted users up and running again in a safe way. I've saved a snapshot of the last known good configuration of all the internet-facing systems, so we'll get impacted users back online shortly. The internal critical stakeholders have already been updated on the progress. How do we prevent this from happening again? We'll analyze the information we get from the honeynet, review the incident analysis with the SOC team, and take any further steps needed. Great. Good work, AIMS. Tak jest, więc tak jak wspomniałem, dość futurystyczna wizja, natomiast jak Like I said, pokazują this is a przykłady, które futuristic tutaj vision. do pewnego stopnia przytoczyłem i niestety albo na szczęście tempo I rozwoju discussed all the technologii cases, może już but nie taka luckily, odległa. Na unluckily koniec enough, what with the pace of growth of the technology, it's not Ja jako a distant entuzjasta future we are rozwiązań talking about. cyberbezpieczeństwa powiem Last szczerze, but nie not wiem, w least, jakim kierunku to as idzie. a major enthusiast of Natomiast cybersecurity, let me tell you that wydaje mi się, że I'm not ciekawe. sure about the Ja direction osobiście wyciągam this is portfel patrzę, w going, którym but kierunku to się things are rozwija, getting bo myślę, że interesting. naprawdę rozwój And tych zastosowań jest we'll watch olbrzymi this space w because obu kierunkach. we see I tym dobrym, a growing number of use cases natomiast miejmy nadzieję, for the good ones and for the bad że ones. pomocy wygra jak zawsze. I Bardzo hope the serdecznie good ones dziękuję will win. ode mnie. Thank you. Jak będę się tu kręcił, jak coś zachęcam do I'll zadania stay pytań, around jeżeli by Państwo if mieli. you want to chat. Jest jeszcze czas na pytania. And we still have time Bardzo for dziękujemy, pan questions. Tomasz Jedynak. Podziękujmy gorącymi brawami Don't za we? wystąpienie. Thank you. That was Tomasz Dziękuję. Jedynak. Please give him a big Jednocześnie hand. możemy sobie pozwolić na jedno bardzo krótkie pytanie. We only have time for one very short question. Czy wymagana jest, Tak. nie wiem, decyzja albo jakaś akcja ze strony człowieka? Podam The speaker przykład is not using tego the microphone. rozwiązania opartego o generative AI, które Let me give you wykorzystuje a case analizę reguł firewalla, które of oglądaliśmy na filmie. AI solution W tym konkretnym using the filmie firewall było rule pokazane, analysis, że like dzieje we się to z saw automatu. in the film. And the Natomiast film w we realnej saw that it's implementacji tego rozwiązania automated, but in nie ma takiej real możliwości, life it's impossible. przewidzianej. Za każdym razem finalną decyzję Every i approval time tego na chwilę the obecną podejmuje final człowiek. decision and approval is on Z the uwagi na human. dużą dozę jeszcze
ostrożności i powagę tego rozwiązania, because bo of firewall często jest rozwiązaniem brzegowym, które ma of za how zadanie też serious taką the solution wysoką is, because barierę. firewall is Wiemy, że tam są frequently często krytyczne decyzje podejmowane i na chwilę a obecną definitive będziemy barrier. potrzebowali There are ciągle certain critical analiza, decisions made, też and for przekazanie now, informacji jest the podawane w information języku analysis naturalnym, interpretacja jest is robiona przez run in a natural przez, language. AI, Interpretation natomiast is finalnie done by output, który AI, dostajemy, but at the end of tak the day, our może zweryfikować output człowiek, a nawet powinien go zaimplementować, klikając is na przykład and OK. should be verified by a human, Bardzo by uprzejmie clicking dziękujemy. OK, Wystąpił if pan nothing else. Tomasz Jednak Thank z you firmy very much. CISCO. Bardzo This was dziękujemy. Tomasz A my też Jedynak from przechodzimy do CISCO. Thank kolejnego you. etapu i And kolejnego prelegenta, który opowie nam o invite sztucznej another inteligencji i jej speaker wykorzystaniu w talking about bezpiecznych systemach AI nadzoru and its nad use łańcuchem in dostaw. Zapraszamy supply chain pana Wojciecha Janusza management. z firmy DELL. Over to Wojciech Janusz from DELL. Dzień dobry. Cofnijmy. Good afternoon. Dobra. Ja nazywam się Wojtek Janusz. My name is Wojtek to jest imię Janusz Wojtek nazwisko. Janusz. Wojtek is my first name and Janusz is my last name. I know nothing about cybersecurity because it's not my specialty. In the technologies, I support clients from industrial sectors all over the world, focusing mostly on Europe and Middle East. So I would like to talk to you about this. But I divided my presentation into two parts. The first part talks about market developments. I want to show you how we help our clients facilitate and streamline the supply chain and make it more secure. And we're using here generative AI, IoT, edge, artificial intelligence, machine learning, or even blockchain. The second part may be more interesting to you. It's about how DELL Technologies, as the largest producer around the world, implements these solutions in its supply chains and manufacturing plants in order to manufacture better products. Now, we have to divide the whole supply chain into three parts. I know the slide shows you four, but I would like to talk about three. So, the supply chains are not simple anymore, and one manufacturing plant is not able to do everything on its own. Right now, it's a very complicated process that combines work of a lot of suppliers. Very often these are independent companies that are not related to each other at all. That is why security is very important here. Starting from the first stage, and then we have the production, and then the delivery together with validation, that is the checking if the client has received what we wanted him to receive. We will go through all of the stages. I will show you what is going on in the market, what technologies are supporting these processes, and what can we do to improve the situation. But before we go further, we have to address the elephant in the room, that is, address the generative AI. I didn't want to talk to you about this only because it's a hyped buzzword. No, but these are the solutions of the future that everyone should use. Generative AI will be able to help us support supply chain and make it perfect, actually. I like to focus on the first stages. The weakest link of the supply chain is a human being and his or her smartphone. Communication in supply chain very often is done by humans. We pick up at the phone, we call someone. But artificial intelligence could combine a lot of information and help us create a communication or message that would be more effective, and AI could speed up this communication.
So the part that will connect two people is the most important one. I gathered a few examples that are very promising and may improve supply chain, the physical, real supply chain. I don't want to expand on all of them, I want to focus on two of them. First one is analysis and synthesis of information available in the information system. So if we build a system that helps us react to events, then we will be one step ahead. We have a system which analyzes what is going on around the world. I'm not only talking about Suez Canal, for example, I'm talking about the weather, about political events, about crimes, conflicts. And such system would be able to make a synthesis of all of this information and then provide an understandable message to us. Right now, human beings gather, analyze and filter such information and take it into consideration in the supply chain. The second element is acquiring new components. Actually, it is scanning and identifying new suppliers. This is something that we would like to have because we don't want to search for suppliers in Google anymore. We want to be supported in analyzing available materials or suppliers. Right now, if we want to search for a supplier of a new power supply charger, for example, we want this charger to be produced in Poland, we want it to be small in dimensions, and we want it to be certified adequately. Then we are searching for this company, for the supplier in Google, but then we get a lot of information, not all information is relevant. And in the future, we would like the system to provide us with the information about the supplier that we are searching for. That would speed up a lot of processes in our company. This is what we are striving for. We want it also to be affected in natural language so that no expertise is necessary here. Because we have to remember about the fact that a lot of things that we have to do in the area of supply chains has to be done by an expert. That expert has to know exactly what they want to do, how they want to do it, and what effect they want to achieve. But please note that the future generations probably will not want to do all of that. So AI built like that should provide to us a specified list of suppliers or products, and this message generated by this kind of AI tool should be easy to understand. But that's still a song of the future. We still are working on that. But such AI tools should be fed with information from us, what products we like, what we actually need, and then they will be able to help us. Now, digital twin brother or twin sister, digital twin is something that has already existed in the past, but now it has developed a little bit. So using a digital twin consists in comparing the real-life elements with a simulation of how it should actually look. When speaking about digital twin of the device, we are talking about analysis of all the data from IoT or sensors and comparing this information with the actual status. And we then see whether the actual status is reflected by this device. And when we are speaking of a supply chain, we are speaking of a simulation of a whole complex process. So we can take into consideration here whole logistics, shipment or acceptance of goods, and then provide information about when and where the products should be delivered and where the truck, for example, actually is right now, where it should be
And if we have this information, the result of this comparison, we can react quicker to an incident. I think it stopped working. Sorry. Gdzie powinienem celować? O, dobra, jest. Okay, it's working right now. And now let's talk about detecting undetectable things. When a truck is going down the road, in Europe, that's a smaller problem, but when a truck is going down the road in a more traveled part of the world, and we know that the truck should be already at point A, but it has not yet reached that point, we can react much quicker. Maybe something bad happened. And we can plan better our activities, taking into consideration current conditions. It may be road conditions, weather conditions, political situation in a given country, riots, protests, etc. And we can almost online use all of this to plan our supply chain. And actually, it's already implemented in certain organizations. It is called advanced logistics. Very often, organizations already send their trucks, planes, and ships using this information. Clients of DELL are very happy that we are able to provide the exact time when a given shipment will be delivered. Of course, the client only can see the end result, but we are running the whole process. We are calculating the time delivery, and this is the end product that we are delivering to a client. Now, we are also able to map the trucks and ships, etc. And it was very useful when the Suez Canal was blocked, when the pandemics started, etc. So, for example, we were able also to calculate how much time, how many airplanes we need in order to deliver thousands of servers from Europe to the US. That was one of our actual orders. Now, in DELL Technologies, we're also using such solutions. I don't know if you are aware of that. DELL Technologies is one of the largest IT producers around the world. We have a dozen or so manufacturing plants, but Łódź is the place, Łódź in Poland is the place where we have our most modern, biggest, and most effective manufacturing plant. And on a daily basis, we are gathering information from the whole supply chain. And not only during the last mile, but we are gathering information on everything that is going on throughout the supply chain, even before the product is manufactured. We are tracking all the deliveries to manufacturing plant and outgoing from manufacturing plant. We can do it by installing sensors in planes, in trucks, but not only there. We have sensors of lights, we have sensors sensing movement, vibration, etc. We know if someone opened the truck, for example. We know if the truck driver stopped at designated points or has the truck driver stopped somewhere else, etc. On the basis of this information, we know exactly what is going on with our deliveries, how they are going, and how we should plan the production so that we can start producing something right away when the truck arrives at the manufacturing plant with materials. Sometimes we are waiting for delivery of some screws, for example. Sometimes it's not that important, but sometimes we are waiting for thousands of processors, and this is very costly then to have any lags in that. So this is digital twin and its application in our manufacturing plants and in supply chain. And now, what we are working right now is the traceability.
also a solution of the future. But there is one problem. We don't have one supplier anymore who runs the process from the beginning to the end. So we do not have one entity which is mining for minerals and then producing semiconductors and then delivering them, transporting, etc. No, we have to think about the whole logistics in producing semiconductors, for example. And we have to remember that there is no one supplier anymore doing that. Now, a lot of companies are present in the market. They have their own processes, independent processes. They are not related to each other, and very often there is lack of communication between all of the participants of that particular process. So, for example, maybe the manufacturing plant wants to contact the mining plant, the mine, when these materials are extracted. Why? Because maybe we would like to know whether this mine employs people illegally, or maybe health and safety regulations are not observed there, or maybe we just want to get to know about the quality of the materials. We want to know about the emissions that are generated there, because we have to abide by certain rules. So, buying a computer or anything, a car, a bulb, a microphone, actually has a story, a history of manufacturing it, and in the nearest future we will have to know this whole story of this product when we want to buy it, because the regulations will impose that obligation on the producers. So now, imagine how complicated it is to gather all of this information, and that's only technology. And please imagine how complicated it is when we are producing, for example, drugs or supplies that are needed in critical infrastructure or critical services. Now, back to traceability. Very often these processes are independent, separated, as I already said, and very often we are not able to gather all the information right away. Of course, we can request given subcontractor to provide us such information, but very often that subcontractor would not be obliged to do it. Very often they will just say it's their trade secret and they will not provide us this information. So now, one of the concepts of building a chain of trust is establishing a company, a third-party company that will gather this information from all of these companies and then generate a report. A zero-knowledge proof is one of the solutions that is proposed here. So now, such a company using such protocol would then gather the information and encode it on one shared platform. And then, in the end, when we are buying such a product or when we want to issue a certificate with regard to such product, we are able to get all of this information from one company. We know how much energy was consumed, we know how much CO2 was generated and how much water was consumed during the production, etc., etc. And in the end, we are able to get all the information on the process of the production of a given thing. Right now, it's not there yet, but a lot of companies and organizations are already working on building such a system. So it's still something that is located somewhere in the future, but it's located in the near future. And what is going on already right now is a huge challenge. It's a cybersecurity in manufacturing plants. We are not able to ensure secure environment without securing cyberspace in manufacturing. This is a huge challenge that we are already facing, and actually this challenge will be only growing in the years to come.
So when speaking about regular IT device security, then we know more or less how to secure our own laptops, smartphones, etc. But in a manufacturing plant, it's more complicated. Very often there is hardware that hasn't been updated for 10 years, it is not connected to a network, it operates on legacy systems only because it is impossible to update them. We're talking about systems which are controlling the physical work of robots and machines, which directly affect health and safety of people. And security here requires a totally different approach and a totally different set of tools. And here we have tools dedicated for OT. These are operational networks in manufacturing plants. So the problem here is that IT specialists providing such solutions for such manufacturing plants very often don't know what actually is going on in such manufacturing plants, so they are living in two separate worlds, so to say. So we have to work on the integrity of what we are working on. And I will provide you with one example from DELL manufacturing plant where this process has been already implemented in 100%. So supply chain security starts even before any components go to this manufacturing plant. And in DELL it looks like that. So the list of subcontractors is subject to ongoing checks. Anytime somebody gives us any active element like GPU, it comes from a validated list, and every subcontractor has to be certified and tested for what they produce and submit test results with lot numbers. This is the first stage of acquiring components. Of course, we check the packages, whether they were not tampered with. It is all secured once it reaches the factory. Another element is integrity of the equipment inside. Soon I'm not going to show you in detail how the servers are built, but at any stage we take components and check whether they are in line with what should be used. So in planning production, we already know which components will be used and we know how to check it. The same goes for software. Every piece of software, drivers and firmwares, is digitally signed, tested and double-checked in the factory for being what they should be. We are never releasing anything with even 1 byte of unauthorized material. And then come tests. 100% of equipment coming from any DELL factory is tested, not only mechanically but also digitally, with a full scan of every single device, disk or processor or memory. It is all checked for what it should be. And last but not least, there's tracking of our shipments. The whole supply chain security process starts with a customer placing an order. Our sales systems are directly connected to the factory, so when the salesperson or a customer clicks order a computer, it all gets automated. The whole factory is notified that soon they'll build this computer or with this set of components. So the factory starts the production planning process by selecting components from a finite list of vendors. At the planning stage, we check every lot number of every component on the computer.
There's digital signature of every element and attached to the cryptographic key of the device. Then we know about the processor, RAM, hard disks, network cards, or any other active device within the computer. At any stage of the production, we check whether the device is not replaced, tampered with, or any USB key used to change these memory card or BIOS. It is all double-checked at every stage of the production until the moment where a set of keys is generated, closed, and sent to an independent server. We are doing it all because when we deliver a server or any other device to the client, they have the right or even responsibility to double-check whether what they get is indeed what they ordered and what they got from the factory. And especially in the US, it is required for special sector customers every time, whether the key is exactly what we've delivered to the end user. Going further, the client can double check whether what they get is up to the standard. Also, we are installing physical device opening sensors on our servers. So even if the computer is plugged off, you are getting immediate information that during the transport, between the moment of leaving the factory and the moment of getting to your desk, the package was tampered with, opened, or switched on. It's really important, especially if you send devices outside the data center, which starts the whole story related to edge technology or sending the equipment far beyond the data center. Imagine sending a computer to a location without IT support. For that, we built an independent system which first verifies and notifies the IT department that this computer is built the way it should be built, nobody tampered with, nobody opened it, as of the moment of the signature or leaving the factory until the moment of opening the computer by the IT recipient. And it's not rocket science. This is what happens to every single device produced by any factory of DELL Technologies. We've got the process implemented in Poland, but it's available for every customer. To sum it all up, supply chain is a very complex process ranging from sourcing elements all the way through building, delivering, and validating. At every stage, we've got state-of-the-art technology like AI, generative AI, digital twin, and even blockchain to streamline the supply chain, making it more resilient, faster, and secure. Being our customers, you get tools to watch our hands and check whether what you get is fully secure and not tampered with. All that adds up to a secure supply chain management. Thank you. Do you have any questions? Colonel Majakowski from the IT Training Center. Might be a stupid question, but why? Usłyszę bez tego. The speaker's not using the microphone.
Dlaczego to robimy? Są dwa powody. Po pierwsze, Why do we do that? For two reasons. For starters, some customers require this information. ale tak jest. I don't know why, but it is so, especially in some countries. Also, it is because of the regulations or legislation. Both in the US and in the EU, it's soon becoming a standard. So it's best to anticipate it. There's only one planet, so we have to take good care of it. How bad it would be for Dell if it turns out that the products we use come from illegal mines or are not up to the standard. This is something we need to factor in. And investing at this stage can only be beneficial. So, firstly, customers want it. Secondly, there's legislation. Thirdly, it's good for our organization. Dziękuję w takim razie. Thank you. Można zadawać pytania. Bardzo dziękujemy. Ewentualnie, jeżeli ktoś z I'll stay Państwa ma around pytanie, and will to be zachęcam. available for Oczywiście są questions. przewidziane If nagrody, you tak jak już have, wcześniej wspomnieliśmy. any other Jeżeli nie, to questions, zapraszamy feel do free zadawania to pytań ask. już po zakończeniu Now, konferencji. there will be prizes A for przed that. nami kolejne Or wystąpienie. after the Miecz, nóż conference. i And scalpel. now we are Przegląd in for wybranych another praktycznych presentation. A zastosowań sword, a modeli knife and a generatywnych, scalpel. językowych i analizy A obrazowej w review bezpieczeństwie i of, obronności. To image będzie temat analysis kolejnego and wystąpienia. generative Zapraszam AI model pana and Rafała security and Skierzyńskiego z defense. firmy. Over to Rafał Skierzyński from Z firmy Oracle. Oracle. Nie nagrało się. Dobrze. Najpierw tylko potrzebuję jeszcze coś do zmiany slajdów, a czego nie mam, a bardzo by I mnie need a przydało. slide To jest tutaj, clicker, tak? please. Is it this one? Miło mi Państwa widzieć. W zasadzie widzieć mniejszość z Państwa Great to see w you. tym formacie. Większość prawdopodobnie w streamingu. Well, I bardzo although the dobrze, majority też of sobie you are korzystałem, online, byłem and it's uważnie good. słuchałem przez cały dzień. I was too yesterday, Każda forma jest for the dobra. whole day. Any form goes. Nie wiem, czy w odróżnieniu, czy w wyróżnieniu w stosunku do innych prezentacji. Dzisiaj chciałem przeprowadzić ją My presentation i nie opowiadać na temat narzędzi, bo one de facto często są może won't be mało about tools, emocjonujące. because it Ciekawsze might według not mnie be jest to, that co można z nimi interesting, zrobić but w what's more rzeczywistości. interesting Jak je is wykorzystać, what you can do jak with praktycznie, with co those, można z nimi zrobić how to use them. ku lepszemu dobru, tak to nazwijmy. Ja się nazywam Rafał Skierzyński. For a good W firmie Oracle purpose. pracuję od dość I'm dawna, Rafał nie tylko Skierzyński. zresztą tam. I've been with Oracle Jestem for szefem quite a while. pewnego specyficznego tworu, o którym odpowiem I'm also za a chwileczkę head trochę of więcej. a certain On się nazywa unit Innovation and Cloud Competence Center. called Innovation and pracuję Cloud w Competence consulting. Center, and I'm a consultant. Consulting. Dla ustalenia uwagi. Mówiłem, że będzie praktycznie, to będzie praktycznie. I promised Consulting jest dziełem a practical usługowym, presentation, so czyli make it wykorzystujemy practical. oprogramowanie, tą is technologię, based którą on Oracle the buduje i service. posiada, We aby zbudować Oracle technology jakiś and produkt, software gotowy to build system, products, żeby zintegrować to, co jest, systems, or żeby w rzeczywistości integrating the incumbent stworzyć, ones, i to jest klucz, and to słowo klucz w tym przypadku, create, żeby stworzyć coś, co będzie creating odpowiadało na being, Państwa keyword, potrzeby, będzie robiło coś, something będzie wyglądało tak, jak sobie up to wymarzyliście i tak dalej, i tak your dalej. needs and Jesteśmy generalnie expectations. zbrojnym ramieniem całej In firmy, całej general, organizacji, we are dlatego a podwinąłem rękawy, bo mamy je military zwykle arm of the podwinięte, whole jak coś robimy. organization. Cały dział And, historycznie we just wiele roll razy up na our moment, kiedy jest. sleeves, W like Polsce I to did jest before the ponad 150 presentation, osób. and go to the work. Mój dział Our do headcount tego is over dodatkowo jeszcze to jest 150, blisko and 40 osób. my team is Prowadzimy bardzo wiele additional 40. projektów. We run Ja jestem o tyle many specyficzny, że projects. pracujemy głównie z klientami z regionu EMEA, to jest My Europa, team Środkowa Wschód, is Afryka i tak dalej, i mainly tak dalej. working with EMEA Organizacja polska clients. skupiona głównie na projektach w Polsce. And our organization is Współpracujemy mainly focusing z on bardzo Polish różnymi projects. klientami, w tym też takimi, We o których dzisiaj collaborate powiem, with bo mogę na przykład, takimi, które są bardziej various wrażliwi w Polsce, clients. na przykład z szeroko pojętym sektorem energetycznym, like in z the rządowym, energy z Ministerstwem sector Finansów, in przygotowując dla Poland nich and the government rozwiązania sector, szyte na including miarę the takich, Ministry których of potrzebowali. Finance, and we create Co nas tailor-made wyróżnia? Wyróżnia solutions for nas them. jakość i terminowość. We stand out Jesteśmy with our certyfikowani, jeżeli chodzi quality o and ISO. timeliness of service. We A have również ISO pewna specyfika. certification. Dział, który And we prowadzę, are quite unique. ten wspomniany na samym początku, skupia My się głównie na department, czymś, co nazwalibyśmy I run
technologiami po angielsku emerging, czyli takimi, które są lub za chwileczkę będą, które stosujemy i którymi się pasjonujemy, tak, od samego praktycznie początku. W dzisiejszych czasach jest to oczywiście wszystko związane z uczeniem maszynowym, wciąż jeszcze blockchain, technologie mobilne, chmura obliczeniowa, bardzo wiele rzeczy, zespół cross-kompetencyjny, tak bym powiedział. Prowadzimy również działania z gatunku R&D. O nich również dzisiaj będę opowiadał, jak praktycznie one mogą potencjalnie wyglądać. Jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę na warunkach różnych komercyjnych i niekomercyjnych. Dobrze. Zacznijmy może tak, bo story na dzisiejszą konferencję jest, mam nadzieję, że ciekawe. W prezentacjach, które pojawiają się wcześniej, widzieliście pewnie już różne przykłady, widzieliście Państwo różne przykłady zagrożeń, na przykład spowodowanych przez sztuczną inteligencję, w szczególności oczywiście zastosowaną do działań ofensywnych i to w szczególności jeszcze w sektorze szeroko pojętym mundurowym. Generalnie to znowu jest trochę oderwane od kontekstu. Ja bym wyszedł od samego początku. To znaczy, żeby móc cokolwiek zrobić, to najpierw musimy de facto wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy. Musimy poznać sami siebie, to jest pierwsza sprawa, tak? Prawda was wyzwoli, ale to też dlatego, żeby być w stanie i być świadomi ocenić swoje możliwości. A druga rzecz to jest poznanie otoczenia, tego, co nas otacza w kontekście bardzo szerokim oczywiście procesów, interesów i tak dalej. Dopiero na tej podstawie możemy podjąć jakąkolwiek decyzję. Jakąkolwiek. Taki typowy ciąg przyczynowo-skutkowy również i taki, który wszystkie agencje wywiadowcze doskonale znają, jest to, że obserwujemy, orientujemy się kto, gdzie, co, jak i tak dalej, podejmujemy decyzję, co należy potencjalnie wykonać i jakie środki powinniśmy użyć, aby pojawił się pewien wpływ, wynik założone przez nas, tak i podejmujemy tę akcję. Proste? Nie zawsze. Nie zawsze, ponieważ wszystkie agencje wywiadowcze nie tylko wiedzą, jak to działa, to wiedzą również, że wystarczy dokonać, po angielsku nazywa się to pewien bias, po polsku powiedzieli, żeby dokonać pewnego wpływu, pewnego zaburzenia, pewnego skrzywienia, na pierwszym etapie związanym z samą obserwacją, z poznaniem tego w rzeczywistości, w którym miejscu jesteśmy i jak sytuacja wygląda. Wystarczy tutaj dokonać pewnego zaburzenia, celowo oczywiście, aby dalszy ciąg był tak samo zepsuty, tak podobnie zepsuty. Dam przykład. Let me give you an example. To za chwileczkę, zanim jeszcze dam przykład. Przepraszam, zapomniałem, że jeszcze. Before I do, let me tematów innowacyjnych, które dotykają szeroko pojętego sektora mundurowego jest masa. Wyróżniłem niektóre na niebiesko, które nas w szczególności interesują, i których różnego rodzaju czy prace, czy koncepcyjne, wdrożeniowe prowadziliśmy, ale one wszystkie generalnie, to jest ten klucz, chciałem również powiedzieć, w szczególności również w IT, tak, rzeczy, one mają wspólną podstawę, dane, to znaczy, jeśli one są w jakikolwiek sposób niepełne, zaburzone, to cała reszta nie działa. Tak? Podobnie jest z tym, co powiedziałem przed chwilą, że żeby cokolwiek wykonać, musimy dobrze rozpoznać otoczenie. A w szczególności oczywiście, pewnie nie muszę większości z Państwa mówić, w szczególności praktykom, jeśli mamy problem z danymi, to nic nie wytrudujemy, tak? Jeżeli wejdzie nam coś o niskiej jakości, to wyjdzie nam coś o niskiej jakości. With data, you'll never train any system if your data is of too low quality. W jaki sposób można zaburzyć postrzeganie rzeczywistości? W dniu wczorajszym nie były przykłady. Ja przygotowałem kilka takich bardzo ładnych zresztą. Otóż już za parę miesięcy możliwe, a może krócej na przykład możemy zobaczyć takiego pana maszerującego sobie gdzieś. Tego obrazka oczywiście nie ma, został wygenerowany przeze mnie. Wygenerowałem też drugi, taki, który strona przeciwna też źle skończyła, na przykład na progu jako bezdomny. Oczywiście obydwa są fantasmagorią, nie istnieją, ale nie wszyscy potencjalnie muszą o tym wiedzieć. Mogą zobaczyć po prostu i już dalszy osąd będzie zaburzony.
the images and it might distort żeby było the tak, że perception of tylko reality. zagranica, nie, Polska również oczywiście. Well, let's Można by come powiedzieć, closer to home, to Mateusz, Poland. kłamczuszku, kim jest ta pani obok ciebie? You might say, Mateusz, you little Można by z tego zrobić nasty natychmiast Mania, sprawę. who's that Tego zdjęcia lady nie było, tej you're sytuacji nie walking było, with? ona tak samo została wygenerowana i it's a spreparowana, a na podstawie takiej totally możemy przygotować już generative masę image, but różnego based rodzaju on that, artykułów, you postów, might tweetów, end up with lots xów of i tweets, całej burzy w szklance posts, wody. X's, and articles, Teraz mam zadanie z create a kolei dla perfect Państwa. storm. And now, Zdjęcia this is the task for you. reportażowe. Proszę, żebyście mi powiedzieli, które z nich według Was zostały wygenerowane z różnych news konfliktów, tak? reports, Albo zamieszek, które według Was from zostały various conflicts or wygenerowane. riots. Taka Which ankieta teraz. ones Wszyscy were online generated? oczywiście nie odpowiedzą, ale może odpowiedzą Well, ci tutaj. our online guests won't answer, but maybe you will answer, dear audience, on site. Tak, i to była słuszna odpowiedź, bo oczywiście, Yes, że this wszystkie is są the right wygenerowane. answer. Brawo, All of them were naturalnie. generated, of Jesteśmy w course. stanie w nie uwierzyć. Mogłem oczywiście tę historię moją tutaj You wstępną could rozbudować znacznie believe bardziej, them. mówiąc, że no Well, właśnie tutaj I zbierałem could tell you specjalnie more, kolekcję saying zdjęć od that najliczniejszych it's a fotografów special z konfliktów, collection bądź of też sytuacji, pictures które from miały miejsce na renowned Kubie i tak dalej. photographers and Większość z Państwa nie reporters była na from Kubie, Cuba, więc so- słabo zna But the realia, majority nie wie do of końca you jak to never wygląda. visited Prawdopodobnie to wygląda Cuba, dobrze, tam so trochę lekko ciemna you don't skóra, know jakaś the woda, jakieś reality. tutaj zamieszki, coś się It dzieje. looks, To pewnie tak quite mogło być oczywiście, tak? plausible. W szczególności People with preparowanie dark historii skins, przeszło riots, some tym łatwiej, water żeby and było. so on. Więc jeżeli to się nigdy nie wydarzyło, nigdy samochód się But nie it never palił, happened. nie tonęli, bo tych ludzi nie ma po prostu. Ale The historia już może people być. were never Analogicznie taking part in the riots z because drugą they are just not sesją there. zdjęciową nie ma, Also, to nie istnieje, let's nie ma take this tego, photo nie ma. shoot. It's Ile osób non-existent. się nabierze? It's generated. But how Jak many państwo people oceniacie? will Większość, be deceived? 80%. W ogóle What do you spokojnie. think? The majority, I to 80%. hands Wybrałem down. obrazy, żeby oczywiście udowodnić tę tezę, bo one najprościej oddziałują na naszą świadomość i podświadomość i tak Images dalej. is Ale to something naprawdę that nie koniec we oczywiście. get influenced by very Tutaj, easily, but that's not przykład the end of it. Here we have an example, rzeczywisty oczywiście, w of jaki course from sposób real jedna z firm life, how proponuje w one czasie of the rzeczywistym companies podmiany twarzy. in Wystarczy real wziąć time aktora, switches nawet trochę swaps podobnego, the chociaż nawet faces. niekoniecznie, We can take wykonać an trochę actor magii, who której za is chwileczkę powiem, za similar chwileczkę to dostaniemy. another, or even not that Dokładnie tę similar, samą osobę, która and siedzi po then drugiej stronie, mimo że jej tam nie ma. will get the Firma jest impression bardzo that ciekawa. a given Bardzo person ciekawa. Rozmawiałem is z- on the nawet stage, niedawno. although Wytrenowanie he jednego or she is modelu, not. który So wykonuje one model podmiany can be twarzy do trained to jednej swap sceny faces filmu. for To jest około one 5 tygodni, mniej więcej. scene, but it takes around 5 weeks. Tylko 5 tygodni, ponieważ nie mogą się wyskalować poza jedną kartę graficzną, wiedzą, że to Why? problem. Because Ale they myślę, że przez to cannot przejdą. scale To bardziej, up że wkrótce będzie beyond film one pełnometrażowy, który graphic oni card, but I wygenerowali think tak it will be bez possible udziału in the future to aktorów, do z it udziałem quicker. tam po prostu jakichś ludzi, wszystko jedno, Sometimes a z nałożonymi twarzami. professional actors are not necessary to Obrazy są łatwe do create udowodnienia, a bo my film. łatwo na nie reagujemy. You just need some regular Za people and to then you can swap zdajemy sobie faces. sprawę z faktu, że tekst, to co czytamy, to co słyszymy, Text, dociera what do nas we co najmniej tak read, samo dobrze. what we hear, also oczywiście gets to us as good as the pewnie images, większość z but Państwa sometimes we wie, don't realize it. tych Probably może bardziej most of świadomych i tak you dalej, że know, nie żyjemy w próżni, at że least jako those kraj nie who are żyjemy w more próżni, aware of oczywiście. Żyjemy w pewnym the surrounding pewnym environment układzie than the others. We geopolitycznym. are not separated gdzie from the outside world. Co najmniej We kilka z tych państw, live które widzicie tutaj, in ma pewien interes w in a pewnym wpływie na to, geopolitical jak sytuacja wygląda, czy location. jaki obraz And ich krajów rysuje się na przykład we na have neighbors. w naszym We as środowisku. Poland have neighbors, and those neighbors I can nazwałbym to affect our wojną environment. informacyjną. Jest to I would świadome call i celowe that działanie information wielu war. aktorów, So, którzy poprzez modyfikację countries przekazu affecting other countries wizualnego i by tekstowego image chcą communication, wpłynąć text na communication, polaryzację opinii, want chcą to wpłynąć na polarize opinions, want to budowanie affect pewnego obrazu ich krajów, building organizacji w naszym kraju i of tak dalej, images i tak dalej. of Nie different opowiadam o science countries, fiction, of jeżeli ktoś organization w to of nie different wierzy, to countries. jest jego This is osobista war sprawa. information. Jest to rzecz I'm realna not i która się talking dzieje about codziennie science fiction praktycznie, here. tak, żyjemy w It's tym going on nie on a zdając sobie z daily tego sprawy. basis, Mam nadzieję, że udowodniłem, and że very often to we are poprzednio. not even aware of that. Muszą Państwo, ci, którzy nie wierzą, to muszą mi na słowo Those wierzyć, who albo muszą don't zrobić believe pewien me, research i też do tego They samego should do some additional research, dojdą. and Do then szczegółów, they czy co will i jak, draw the jeżeli same chodzi o te conclusion. kraje, to już tam
może drugorzędna sprawa. Let's leave aside the details, what countries I mean, etc. No co z tym można zrobić zatem? Pokażę kilka What can be done about that? ćwiczeń, które I will show you some practical exercises that we have done some time ago pomagają, znaczy są that generalnie help. działaniem defensywnym. Well, these are defensive actions zagrożeń, które są poddawani. against I certain threats w jaki sposób możemy that are wykorzystać posed at us. algorytm uczenia maszynowego. So we can also use machine learning algorithms there, żeby sobie z tym and radzić. also some other technologies Tak, radzić sobie to jest dobre słowo. in order to manage those Pierwszy challenges. przykład. To było parę lat First temu, w momencie, example. kiedy It happened some cała time sprawa ago. na wschodniej naszej części, a właściwie nie naszej, tylko rosyjsko-ukraińskiej, When zaczynała się rozgrywać. At the eastern border of Ukraine, Wtedy wykonaliśmy conflict ćwiczenie started. z And then jedną z organizacji we did an exercise with one of governmental organizations in Ukraine. We wanted to analyze open sources funkcjonujących tam, do których wrzucana była functioning masa there informacji. in that region. And Przez a lot nawet of ludzi, information was którzy byli fed gdzieś, widzieli coś, zrobili by zdjęcie, coś usłyszeli i even tak dalej, regular i tak dalej. people Stosujemy to who w saw spójny something, sposób, recorded jaki możemy to something, gromadzić. and Ale znowu, sent nie gromadzić, bo to jest bardzo łatwe. Ale No, nawet well, żeby gathering this analizować. data very often is Takie easy, pojedyncze wpisy, jak but widzicie, to analyze it, to było it's a chyba w different kontakcie story. bodajże wtedy. I think it was in Zawiera sporo contract. szczegółów. Zawiera oczywiście Like that. informację, kto to wrzucił, So, kiedy to wrzucił, this kind of information jaki cel is dołączył, czy przypadkiem jakiego supported organizacja się by pojawiła. metadata, like for Takich example, metadanych, kto to polubił, liked ile razy that, to who polubił posted i tak that, dalej. who commented on that, when it Cały was posted, when it was commented on, etc. Pipeline, nazwijmy to po And angielsku, the whole przepraszam, pipeline ciąg obróbki tego typu informacji zakłada, że ten tekst of processing of this information assumes that this Następnie dokonywaliśmy analizy information was morfologicznej, czyli gathered podrabiliśmy sobie automatically. podstawowe Then encje, we kto, kiedy, did gdzie, morphological z czym, jak, analysis, tam who, what, rozbiór where, zdań with niemalże. whom, etc. We treated Wykonywaliśmy it tak, żeby w as stanie a stwierdzić syntax i analysis. wyodrębnić te podstawowe Actually, encje, które nas we interesowały. wanted Tam to lokalizacja właśnie, get to know osoba, basic podmiot, information, i tak dalej, i tak dalej. metadata about Na bazie this, tego dokonywaliśmy pewnej klasyfikacji, this information, and kategoryzacji based on tego, that we tych wszystkich divided wciągniętych the information to categories. encji i budowaliśmy graf And we wiedzy. created a Graf dlatego, że graph typowo of w knowledge, OSINT-ie, czyli w analizie because otwartej in wiedzy, jak się go OSINT, korzysta, that is analysis of open sources, graf, czyli graphs are pewne used more powiązania, often które mogą być, than other methods. It na shows the przykład w relations centrum and mamy the osobę, connections natomiast ona of może być different powiązana z parts, innymi because in the wzorami, center swoją we may have a lokalizacją, person, but it's swoim always służbowym put in the jakimś, context of swoją its rolą, location, its role, czasem i tak its dalej, z innymi węzłami. Potem możemy sobie job, przechodzić time, przez and jedno other do drugie, nodes, etc. tak żeby And nawet then we można can było swiftly move łączyć ze from sobą one poszczególne osoby, part to tak, the które other. We can potencjalnie also spotkały się na przykład connect w tym samym miejscu, bądź different people who, for pracują w tym example, samym have miejscu i never tak dalej, met tak at the dalej. same place or have never worked Ale at the jest same grafik, place, to jest but they were sprawa. related somehow to this event. W ogóle temat na osobną, szeroką dyskusję. Więc And actually, coś takiego mniej więcej. preparation of such graphs is a subject for another conference. I jeśli tego typu But informacje more or mamy less, we did something like that. i są one wystarczająco And we wiarygodne, already have no to this information. nic nie This stoi na information przeszkodzie, is żeby używać ich jako reliable jednej z warstw, na enough, przykład w BMS-ie, tak? then Może you takiego, który could mamy actually mniejsze use it zaufanie, as który one of uzupełnia layers in cały BMS. obraz operacyjny danej sytuacji, tak? Tego, co It zostało can potencjalnie supplement wyciągnięte i co wiemy operational image for you, the awareness pozatypowym situation, rozpoznaniem. the situational awareness, sorry. O właśnie, na żółto się nam ładnie pokazało, że tam na przykład coś We can potencjalnie see here in zostało yellow zauważone i tak dalej, i that tak dalej. there is a potential Analiza event here. wypowiedzi, tak jak wspomniałem, to Now, może the mieć jeszcze kilka analysis innych poziomów, of też expressions can to robiliśmy. have Z different kolei bazując layers, na and doświadczeniach, this is które also what mieliśmy we z have analizy done. sentymentu. We Takiego typowego analyzed tam, sentiments, który for jest example. spotkany w e-commerce na przykład, This gdzie is a typical analizujemy thing wypowiedzi that klientów, we can see in czy e-commerce. tam For lubią, example, nie we lubią, jakie analyze komentarze i tak dalej, i tak dalej. expressions of To clients, whether they oparte like jest, something or they stosowaliśmy don't do like tego model something. Plutchika. We analyze their Takim comments, etc. W latach We 60. used here amerykański psycholog Plutchik, zdefiniował ileś emocji podstawowych, którymi ludzie and American operują, i psychologists ich ewentualnych already kombinacji. defined 20 basic emotions in 1980s. Drugiego poziomu, tak, że tam 20 emotions of radość, humans zaufanie, to that miłość i tak dalej, i tak dalej. dictate how we Bardzo behave. ciekawy So składowy model. there are, for example, joy, love, nasze modele sadness, były w stanie etc. zmapować, And our models, czy kiedy based on dodać that, kolejne were informacje able kontekstowe do to danej map wypowiedzi.
context to to a given expression. So these tools were able to tell us whether a given comment was produced because someone was annoyed or excited, etc. And that was a few years back, so the world will look a little bit differently now, and right now we are using generative models slowly but steadily. They have their advantages and disadvantages. The disadvantage is that it is expensive, really expensive to train them, especially when these are big models and they require a lot of resources. That's normal, but as a consequence of training them rarely because it's expensive, they don't have enough knowledge to operate effectively. But we also know how to tackle this problem. We know how to add information to prompts after some time. So even though a given model has been is trained at a certain point of time, we can add some information to it, for example, half a year later. And when we have it expressed in binary code, then we can actually then supplement this information. So we can add any materials actually here. We run tests when we took, for example, the descriptive documents in PDFs, and we can process them and feed them to the model. And that model then takes them into account in building their response. But that's really just in a nutshell, because it's more complex. Now, next example. It relates to a different geographical region. Well, it's not that far away, actually. Right now, Europe is struggling with a certain problem, and this problem can escalate. But I don't want to expand on political problems here. But we have immigrants from Africa. They speak the language that we have no knowledge of. So what to do with it? I want to show you an effect of a certain exercise that we did in the past. Now, on the West. And it was supposed to help us verify who is coming to our continent. So actually, it was not only one language, it was not only Arabic. There are certain things in languages that make the communication very different in a specific language from our language. It's not only that the words are different, but the grammar is different, the relations are different, etc. So the analysis is extremely difficult. So there are no models in those languages yet. Well, actually, some of them emerge. I have seen one in the Emirates, but it's not an advanced tool yet. But we were able to extract personal information thanks to our tool. And since we already had this information, then we tracked the communication that they had previously, and then we proposed a solution when we already had some information about a certain person, and then we were able to suggest questions that we can ask to a given person, so that that person cannot lie to us, actually, or we try to lower the probability of that person lying to us. For example, Mr. Alizara Hassan Hussain Maleki said that he was born in a specific year, that he comes from Iraq, that he has certain affiliations. Well, how can we check that information? We don't have access to any
database specyficzny sposób in his country of origin. Po pierwsze możemy odkryć to, czego nam We ewentualnie can nie moderate powiedział, this data, we can co jest discover what konsekwencją jego pochodzenia he z tego rejonu. failed A po to drugie, tell us. zaproponować zestaw pytań, And secondly, we can suggest a set of questions that we can ask that person. Czyli na przykład So, for example, o pewną specyficzną frazę, albo about na a przykład specific co to jest phrase, Nawair. or what is Dla tych, Nawair. którzy nie byli, to w mieście Hama są takie bardzo fajne akwedukty, mają taką, In Hama city, there are takie bardzo wielkie koła młyńskie, które transportują wodę na górę i potem tymi akweduktami tam i tak dalej. water mills that are transporting water to different houses. So if someone was born in Hama, they should know what these systems are called. Or for example, we could ask that person where the oldest mosque is located in that city, etc. So that helps us verify this information. I think you know what I mean. So if then such a person provides incorrect answer, then we know that he lied to us previously. Również cały czas A third example. jesteśmy w obszarze We are analizy still tekstu. in the area of text analysis. Macie tutaj przykłady So here czterech tekstów. Zasadniczo you have examples or four texts that in principle are identical. All of them are in English, but okazuje się, że to skąd pochodzimy, jesteśmy Polakami, jesteśmy, nie wiem, tam Niemcami, jesteśmy... depending on when we are from, if we are from Poland, Germany, or even, okay, let's say Bardzo Russia, ciekawe. Okazuje się, że we will write są pewne the text naleciałości, in pewne English konstrukcje in a different way, because it turns out konstrukcjami that takimi komunikacyjnymi, które mamy, które there are nieświadomie some bądź podświadomie structures in the languages wszystko jedno przekładamy that na to, w jaki we sposób się komunikujemy w języku use obcym. in W a foreign language. oczywiście jest to So, tłumaczenie 1:1 z of course, polskiego na angielski. the simplest version is a one-to-one translation from Polish into English. So some people are not able to switch from Polish grammar to English grammar while speaking English and being a Pole. Modelu. Dobrze. Metody SVM to są support Using vector the machines. W SVM połączeniu z method, bo to jest metoda gradientowa, można ją takim which is a prostym gradient gradientem w dół, method. albo takim to trochę stochastycznym. Więc jak się połączy metodę tam SVM z when we connect gradientem stochastycznym, SVM with który będzie the szukał optymalnego rozwiązania, stochastic można zrobić method, bardzo dobry klasyfikator then we can get a tego typu very good tekstów, który nam powie, że pierwszy classifier tekst for such faktycznie text. napisał Anglik, And drugi then napisał this Włoch, model will trzeci tell us that the napisał first Polak, text czwarty was Rosjanin. written One się by wszystkie an English delikatnie person, różnią. I znowu, the second ta one by an odkryta Italian person, the metadana third może by a Polish posłużyć person, do and the zupełnie innego fourth spojrzenia by na to, z a kim Russian mamy person. do czynienia. So this Notabene, only gives us some uznajemy information. We analizę know with whom tekstów, we are talking. Actually, jednego z, one of my colleagues analyzed texts pisarzy of polskich, one którzy of pisali Polish na, writers who w Anglii. wrote books in Wyszło mu- England. To polski pisarz, bardzo uznany. Nie będę mówił na razie kto, bo To was a chcę very powiedzieć. Nieważne, bardzo znany renowned pisarz Polish polski, writer tworzący wiele lat temu w Wielkiej Brytanii. Wyszło mu, who że w wrote rzeczywistości books to on tego nie pisał. many years ago Tylko, że in było Great to Britain, napisane and the przez result of this analysis Anglika. was I that prawdopodobnie actually sytuacja była these taka, że texts pisarz was prosił swojego kolegę, żeby these mu texts were skorygował, not co tutaj napisał. written actually by that A tym person. samym So probably he asked someone for proofreading. wydaje mi się, że At least chwała się proofreading. powinna należeć obydwu z tych panów. Dobrze. And we don't even know tyle. who that person was, and actually I think Kolejny that przykład. Znowu, the aktualny, proofreader bardzo should aktualny na also prasie. be appreciated for his Jednym work. z wyzwań Now, next example. One of the present challenges. dwa wyzwania. Pierwsze jest takie, jest ich więcej. Dobrze. Okay, we have more challenges than only Jest one, takie, but że musimy those przerobić challenges informacji. consist Zresztą in mówiliśmy, us że being część forced to wcześniej i tak process a lot of Zwykle information. We know that nie są some szukane, of the zwykle. information Ale is mogą być. fake and some of it is not. I We przygotowaliśmy can get, for example, system, images który ma from satellite, and usually they are not fake, but dokonują okay, there are rozpoznania. also some fake satellite Dla tych, images. którzy nie wiedzą, So to jest there taki are formalny proces, który models that are ma się analyzing zakończyć such images pewnym raportem, jaka jest sytuacja operacyjna. and tak, checking jak they are jest true or w danym not. obszarze. And this system, który ma is wspomóc necessary for analyzing current situations, for zadania. example, during war. Bardzo istotne. And this process Tu wykorzystaliśmy algorytm is uczenia very maszynowego. important. And here we also used
machine learning algorithm into ranges for detection and Jeszcze segmentation. raz, taki system Once again, ma such za a zadanie wesprzeć system analityka. Na razie is supposed to nie support planowaliśmy, żeby go analysts. zastąpić. Jest wciąż We are not planning as dość for dużo now obszarów, to których tylko i replace wyłącznie człowiek human niestety aktualnie analysts może podjąć with pewną decyzję, machines. bądź Unfortunately, na bazie still the swojego własnego human doświadczenia still powiedzieć, że ten needs cień na to przykład w rzeczywistości jest take the final decision. przykrytą, niech będzie, że wyrzutnią, a inny na przykład jest tam And the czołgiem human zamaskowanym. decides in the Wciąż end jeszcze tak that, jest. for Czy tak będzie za example, 10 a lat, albo za given 5 lat? shadow in the image is a Tak tank więc or a tego typu rocket systemy launcher. wyposażyliśmy w 2 algorytmy. And we dwie equipped these systems klasy with 2 algorithms, 2 dotyczące classes of algorithms detekcji pewnego rodzaju related to zdefiniowanych obiektów, detection of defined objects, samolotów, samochodów, takich aircrafts, często spotykanych. cars, Jest to algorytm another nadzorowany, czyli wcześniej musieliśmy go wytrenować, popular mówiąc, że objects. to jest czołg, And a we to had to jest train, tam of course, the samolot, i tak system. We had dalej. to tell the I system that algorytm this is a tank and this is a plane, etc. Dokonuje segmentacji, czyli wskazuje, And co this potencjalnie system jest obiektem na danym executes zdjęciu. Tak, żeby segmentation ewentualnie of the operator image, mógł faktycznie so that stwierdzić, że then dobrze, operator okej, założyłem can to, przeoczyłem, tak, to jest faktycznie to, then to musimy say that, oh yes, przejrzeć i tak actually dalej. I missed something here and the system shows me that, something that I missed. Of course, the system is being constantly trained, to może też nie na dzisiaj. and actually Tego it's typu system a bit pozwala complex, so również I will na not dwell on that. kontekstowe odszukiwanie, This kind of jak gdyby system also zadawanie helps us znacznie ciekawszych pytań, tak? Jeżeli asking już much wykrywam more jakiś interesting obiekt, questions. to For example, when I wykryłem, detected kiedy a given wykryłem, object, then jak I can dawno, also ile ich było, specify i tak dalej, when i tak I dalej. detected it, how many of them Tutaj wspomniany were there, przykład etc. detekcji. And here another example of detection. Widać samoloty, widać We can samochody see cars, we can see i tak dalej. planes, I etc. segmentacja również widzieliście. And segmentation. Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Ona nie jest idealna. To It's not perfect. Łatwiej się wykonuje, znaczy łatwiej z większym powodzeniem się wykonuje na zdjęciach dwuwymiarowych, ale takich It's normalnych, tak? easier aparatu in na przykład, czy na 2D filmach. images, but normal 2D images. To jest to i tak but spore wsparcie Still, dla operatora. it is huge support for the operator. To, na czym pracujemy jeszcze, nie What jest we are working prosta, on nie jest tak do końca prosta. right now To jest wykrywanie is zmian, ale na something poziomie binarnym. that may Czyli seem dajmy easy, dwa but maybe zdjęcia it's not that potencjalnie easy. identyczne Also, it's i zadajmy pytanie, something co that się we are zmieni, doing on a tak? binary level, Co and wydarzyło we się, are co się pojawiło, to jest- feeding the system to jest with pewna two próba. images, and we ask Tak, the te system what has changed. Czerwone budynki zniknęły, znaczy te obszary się So, zmieniły, te zielone na red przykład się buildings pojawiły vanished zamiast nich, więc to the green jest też tak trywialne. ones Bardzo replaced them. tu jeszcze w sferze R&D, It might ale myślę, że sound też trivial dojdziemy z tym do the R&D produkcyjnego area, rozwiązania. but I think we I are to też getting jest there. bardzo ciekawe narzędzie, które upraszcza It's bardzo wiele also analiz, które a wykonujemy. very interesting tool, Tym bardziej, że simplifying lots of the zdjęcia satelitarne analysis zwykle we są duże, czy Państwo o tym wiecie. especially that Prawdopodobnie satellite przeglądanie images obszarów are kilometrów frequently kwadratowych czasem large, and browsing może through być several square kilometers can take ręczne some time. oczywiście. If you do Gdyby it ktoś się manually. zastanawiał, czy da się zrobić deepfake'i w If zakresie you zdjęć wonder satelitarnych, whether da się. deepfakes are feasible for satellite images, Jest yes, taki, they are. znalazłem ostatnio jeden ciekawy dokument I recently opisujący to, found w jaki an sposób interesting document chińskim naukowcom describing how udało się to Chinese zrobić i z całkiem dobrymi rezultatami, oczywiście, bo scientists te obrazki tutaj were able to Mercedes do it fałszywe, to nigdy nie quite było. good results, but Po co to komu? W sensie, po co CD w ogóle robić deepfake'i images zakrytych are totally fake. They were zdjęć never there. satelitarnych? No po to, żeby Why in the first potem place taki obrazek deepfakes komuś może przemycić, może gdzieś from tam satellite images? podrzucić, Well, in order na to którym będzie most, tego mostu nie ma w rzeczywistości. to potem się give mówi, somebody an że jest image with głupia the sytuacja. bridge, which is not Chociażby really tak. there in Dobrze. reality, and then once you get To nas there, też doprowadziło you're in for do a shock. ciekawego obszaru. Right, which leads us to an interesting area. To doszliśmy do wniosku, że skoro już umiemy We rozpoznawać, concluded to that teraz zróbmy tak, once żeby we are good with oszukać recognition, ten algorytm i to się okazało how stosunkowo proste na about dobrą sprawę. deceiving the Te algorithm? klasyczne It's quite a algorytmy, simple thing to do. rozpoznawania, nie wiem, twarzy The i tak dalej. classical face Wystarczy recognition bardzo niewiele albo algorithms szumu, albo pewnych don't elementów, które dodamy need na obrazie, żeby much to be kompletnie deceived. Some noise and some nie other rozpoznawały na elements, przykład w and tym they przypadku stop postaci. Tak? Wystarczy, recognizing czasem wystarczy okulary, jeżeli mówimy o people. sobie, czasem wystarczy właśnie znaczek, For czasem wystarczy instance, sweter na przykład, na który będą you postaci ludzkie add i to, że ludzie będą mówili i glasses tak dalej, i tak or a dalej. jumper with To, co human jest figures ciekawe, czego on nam nie it, pokazuje, to and jest to, w jaki then the sposób to na system's przykład należy completely namalować lost. na górze, na samolocie albo innych rzeczach, żeby on nie był przez But takie algorytmy we rozpoznawany. could
learn what to paint on Kontynuując jeszcze wątek analizy airplane obrazowej, tego fuselage for it not to be bardzo wiele. To i tak recognized by the system. pokazuję Państwu dzisiaj Going further, podzbiór na sprawę i w ogóle there's a lot struktury more lodowej. we can Zdaję sobie sprawę, że achieve. It's just the tip of the iceberg what I'm showing. wyszukiwanie wzorców to jest jedno. To był projekt, który robiliśmy jakiś czas temu and pattern recognition. na zachodzie This is z the kolei, project nieważne. we did Idea była somewhere in the taka, West. aby The idea was klastrować, znaczy to obraz z kamer termowizyjnych i na tej make podstawie clusters, jak gdyby to starać się take stwierdzić, an czy image sytuacja, from która jest thermal obserwowana, jest cameras potencjalnie zagrożeniem, czy nie jest, tak? Czy decide whether the situation depicted is a threat or Odróżnia not, się od whether it's typowo suspicious spotykanej, or co mógłby weird or sugerować, że coś abnormal się stało, or że jest not. jakieś skupisko Because it podwieży, might be na przykład suggestive of nagle ludzie something happening, się like uciekli w for drugą stronę. instance a cluster of people moving to the To side jest raz. and so on. I drugi przykład, który And chciałem another pokazać, example. to też dotyczy segmentacji, ale It's w kontekście also, już segmentation. analizy w czasie rzeczywistym, But in the obrazu, który context of mamy, real-time analysis of ze our strumienia image, pobranego, tak? Z czegoś latającego, na przykład jadącego i tak dalej, i tak dalej. something in motion, driving or flying, Wygląda na przykład to w ten sposób. and this is what Czyli you leci get. sobie, to Warszawa zresztą. By the way, it's Warsaw. Fontanny, tam przy Starówce, wiecie, jak tam z The góry fountains się schodzi albo downstairs from the old Przewiśnie. town. Więc You know where it is, close to ten the algorytm river. segmentuje w czasie This algorithm rzeczywistym, wskazując, co uses generalnie real-time widzi segmentation to przed sobą, show że what it poziom szczegółowości jest sees. oczywiście do ustalenia, że widzi tam most, samochody, osoby i tak A dalej. Tak samo w bridge, rzeczywistym można to cars, podsumowywać. Tak, persons, niemalże na każdą klatkę and it can robić sobie histogram, summarize it jakich in real obiektów zostało time. wykrytych, It bądź też can reagować, jeżeli provide wykryjemy coś, histograms czego nie of powinniśmy wykryć, objects bądź detected, coś, and if it czego detects wcześniej nie było i something tak that dalej. shouldn't be there, No. it Dobrze. generates information about it as well. Wspomniałem też R&D i istotnie I też mentioned R&D. mamy różnego rodzaju prace w tym zakresie i And jedna z indeed, nich we dotyczy do some R&D work as odkrywania well. strategii. For instance, Czyli in the wytłumaczenia area jej, of czyli strategy, obserwacji, detection and nazwijmy to ogólnie gracza, explanation, który gra pewną grę, tak żeby nie znając a priori based on tego, w jaki sposób podejmujemy decyzję, odkryć ten observations proces from decyzyjny a gamer i playing opisać a go w certain sposób game, językowy. imply Więc jest to wykonalne, nie jest to łatwe, dlatego wciąż jeszcze jest to w R&D. decision-making process Natomiast and describe it. idea jest taka, że It's still in the area of R&D because it's not że grę an musimy easy oczywiście, thing to to do, nie może but być gra, here's the general idea. że on gra na przykład, a my go obserwujemy. Nie, to musi być gra It's oczywiście, ale not zaprojektowana, like zamodelowana we follow w pewnym the środowisku, gamer w którym ten użytkownik tam playing the game. klika, dokonuje pewnych wyborów. We model a certain Potem situation in a jest certain iteracyjny environment model, where the user iteracyjny i clicks, ewolucyjny, making choices. It's an który iterative and zbiera evolutionary jego wejścia, model, sprawdza z collecting wynikami all moves, i próbuje checking against stworzyć. results and Wytłumaczyłem to bardzo trying grubo, jeżeli ktoś jest to zainteresowany, odeślę do recreate results. odeślę do It's just a rough explanation. If you're interested, I can recommend również w some zakresie reading to gier. you. Also, robiliśmy in the przynajmniej area of 4 games, we did 4 ćwiczenia, at least głównie 4 dotyczące predykcji. projects or exercises, mainly in the area of Pierwsze z nich to prediction. było to, że pomyśleliśmy, że dobra, to spróbujmy na przykład, First we thought, ale to się szybko skończyło. Spróbujmy po prostu zebrać telemetrię z samochodów, that we should styl get jazdy telemetric kogoś, żeby data przewidzieć na from przykład reakcje, vehicles żeby about the przewidzieć jakieś driving sytuacje i tak styles dalej. to Ale to anticipate samo to or działało tylko w predict czasie rzeczywistym. reactions Czyli niby w czasie and rzeczywistym driving mogliśmy zbierać situations, but telemetrię, it mogliśmy ją wysyłać didn't really nawet. work because it was in real To było time. takie It urządzenie, wasn't które in real zrobiliśmy na Raspberry time. Pi'u z kartami 3G i tak We dalej. used Ale Raspberry Pi to nie było to, with więc ze 3D świata rzeczywistego przesiedliśmy 3G się na cards chwilkę na and so świat on, but it was not a good solution. na świat So nierzeczywisty, na the grę real samochodową, nie za chwilę world, powiem. we went to A w międzyczasie the virtual world, pojawiła się jeszcze opcja and współpracy in z kolei ze Stanami particular Zjednoczonymi a car driving game. i sprowadzenie przez Oracle wyścigami Meanwhile, there takich was an łodzi. Takie option łodzie generalnie to springing prawie up jest jak to Formuła collaborate 1. with the US, Strasznie where dużo Oracle mają tam should danych check i the boats. telemetrii. The boats I to, are co zostało like wypracowane w ramach Formula tego One cars, ćwiczenia lots of z grą telemetric komputerową, data on them.
samochodową. Właściwie to samo niemalże zaimplementowaliśmy w did the same thing tych we did amerykańskich with wyścigach łódź. the car driving game and implemented it praktycznie w in podobnym the zakresie American zaimplementowaliśmy boat w race. przypadku gry League of Legends, gdzie tak samo We did zbieraliśmy the same informacje o for grach. League of Legends, W ogólności, jak to where działało? we collected To za chwileczkę. information about the gamers. Przepraszam. Dlaczego była to gra? Gra była dlatego, że jak się okazuje, Why the ona ma game? dokładnie te same wyjścia, które samochód daje. Informacje o Because prędkości, of the same przyspieszeniu, type of położeniu pedału data, gazu, like pedału in the hamulca, car, przeciążeniu, po about the prostu masa. I to wszystko tam wyrzuca bardzo ładnie. W czasie rzeczywistym agregowaliśmy to, najpierw przypuszczając przez pewne narzędzie oraclowe, które pozwalają nam wykryć różnego rodzaju sytuacje specyficzne, jak na przykład, So że we ktoś used kręci Oracle bączki, tools ktoś to detect nie jedzie, unique albo situations jedzie za szybko, like tam tego typu rzeczy. Równolegle cała telemetria, wszystkie te informacje somebody driving były too składowane fast or w not bazie. driving Na bazie and so on. tych informacji This oraz information was wyników, stored in a database based on wyników rajdu. that information Ciekawe jest to, że ta gra and pokazywała rally też cząstkowe results. wyniki, czy jak gdyby jaki tam ranking We według showed some results. jej Quite będzie. Więc byliśmy w stanie interestingly, zbudować the model, który game dokonywał predykcji, showed czyli na partial bazie or interim results, and based on it all, we stylu could jazdy build a mówił, prediction kochany, model. będziesz So trzeci, based będziesz on the czwarty, driving będziesz 20 na style, przykład we i tak could dalej, i tak predict dalej. that a Jak certain gdyby w gamer niezmiennej postaci była would be zastosowane to w tych ranked trzech first, second or sytuacjach, czyli 20th. w grze, w tej And we drugiej grze checked i it w tych, against three situations, wyścigach two games and the Ta pierwsza boat agregacja jest race. chyba prosta, tego celu wykorzystamy gotowe narzędzie, ale też fajne, mówię, For the first iteration we used pokazywania tego a mapowania ready-made tool. i tak dalej, i tak dalej. W tych, przepraszam, w tym drugim scenariuszu to musieliśmy mieć już In the model second iteration, zbudowany, który we tego typu had to predykcje build wykonywał. a Całkiem dobrze model sobie to do radził, the prediction on tak? our behalf, and Najpierw it dane was historyczne doing all dodawanie, right. potem So first the dane historic rzeczywiste, data, co then ileś sekund real-time był nimi karmiony model data, i zwracał feeding the model rezultaty, every so które often, potem every mogliśmy few wychwytać seconds, and then we got the w dowolnym results which we could show anywhere. Co ciekawe, to nie wymagało Quite właściwie interestingly, wiele więcej poza chyba bazą oraklową, z tego co It pamiętam. didn't Te require wszystkie much operacje more były wykonywane than bezpośrednio the Oracle w database. bazie. All operations were Z done ciekawostek, tak? directly on Plus, the jak już database. mieliśmy dostarczająco dużo danych, to wrzuciliśmy Also, też do once we had enough maszynki analitycznej, data, ale takie, które we mogliśmy fed it zwizualizować, to to, co analytical chcieliśmy w machines, takim ujęciu, jak allowing us chcieliśmy. to visualize what we wanted, the way we wanted. I to w zasadzie było wszystko, co And przygotowałem na that dzisiaj. would be it for my part Czy for today. są pytania? Do you have any questions? Albo może było coś interesującego, co Państwo Or chcieliby maybe comments? podrążyć. Dobrze, jak pytań może nie ma. Alright. Ja mam pytanie dotyczące użycia sztucznej Okay, I've got a inteligencji do question rozpoznawania about the obrazowego. use Tak. of Na przykładzie AI for zdjęć image satelitarnych recognition. Pokazał Pan taką segmentację. powiedział Pan Using the jeszcze example o of satellite images, you showed us segmentation. Sztuczna inteligencja In the również case of odpowiedzialna Twitter za images, analizuje does AI segment them and analyze data separately? Do you mean satellite images? Widzę, że zdjęcie żołnierza. No, an image of a soldier on Twitter. Tak, bez problemu. I dla każdego It's subject to takiego segmentation as well. zdjęcia Yes, jest very oddzielna much so. analiza And for przeprowadzona. each piece, To for jest each tak, segment, there's a separate analysis running. Przepraszam, wykonujący segmentację, The segmentation jest algorithm nienadzorowany. To znaczy on po is prostu not wskazuje obszary, supervised. które It wydaje mu się, że just są inne, czyli wskaże identifies postać żołnierza, areas wskaże na it przykład, nie thinks wiem, are different. karabin, Like for wskaże, instance, nie if wiem, there's a tło, soldier, wskaże inne tego typu rzeczy. they point Natomiast at nie the nazwie. background or the rifle, but Można zrobić, it won't name można go wytrenować the segments. albo użyć It can innego be jego trained wariantu, though, który or będzie już a próbował nie variant tylko can be wysegmentować, used, ale również dokonać pewnej which will detekcji, tak, czyli try to zaklasyfikować go do segment pewnej and klasy, którą detect został nauczony. the object, Pod tytułem karabin i tak dalej, i tak classifying it dalej. effectively. So we're classifying an element as Tak to działa a rifle technicznie, or something else. ale co do So this możliwości is how it użycia works tego na from the zdjęciach technical takich point of normalnych view, wymiarach, but bez when żadnego it problemu. comes to the Oczywiście. possibility Tak, to to jest use używane. it for Zdjęcia normal satelitarne są 2D specyficznym pictures, przykładem no zdjęć. problem. Takie, Satellite których, images are a special kind of rozmiary obiektów są stosunkowo images nieduże. where Takie, the których size of the object czasem jest wiele is wątpliwości, to jest quite to, czy coś innego, te zdjęcia small, mają and różną there might jakość be many i tak dalej, więc w porównaniu do doubts zdjęć and satelitarnych takie concerns zwyczajne są about znacznie what prostsze certain w analizie. objects are. So
conventional 2D images are easier to analyze. Odnośnie analizy tekstu, One more question. Speaking of text analysis, you mentioned that it's a problem to analyze an Arabic text. What about Russian? Jeżeli na przykład analizujemy tekst napisany po angielsku, analyzing similar statements or false friends in Polish and cards in English, Polish and Russian. Like for instance, if you try to identify Ukrainian services making believe they are Russians or something like that. If we have enough data, we can run this exercise. Takiego ćwiczenia nie przeprowadzaliśmy. We've yet ale jestem bardzo otwarty, żeby je zrobić. Do such an exercise, but I'm fully open to it. Który będzie miał nie 10 elementów, provided that we have 100, a set 500, of not 10 but 100 or 500 elements. The more the better. Ten tekst jest faktycznie prawdziwy, based ten jest on which fejkiem, we can tell that this text is genuine, this one is fake, and the other one is fake as well, but written by the other side. Okay, one more question. If we verify CARCs, the keyboard settings unique for Russian precludes the use of certain emojis very popular with hackers, and based on that, well, you can recognize a Russian. A Russian won't use emojis used in the West and so on. Do you use it? We haven't so far, although we can add certain rules or certain commands, so we can factor it in. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie, to zachęcamy. Dla najbardziej aktywnych uczestników są przewidziane nagrody od organizatora, dlatego bardzo serdecznie Was jeszcze zachęcam. I tutaj pojawia się kolejne pytanie do naszego so we have another question to our speaker. Podpułkownik Maniakowski. Ja chciałbym do tych obrazków wrócić. I'd like to go back to the images you were showing, generated by AI. Przyszłe wykorzystanie, czy w biznesie, czy its future, their future use and the scale of its, the possible scale of their future use in the business community or in the military is impressive. Well, of course, the overall rule is look for artifacts, but the images were so perfect, no 6 fingers or anything like that, that they look genuine. Is it, what does it take for AI to tell us whether the image is genuine or fake? A very good question. There are people working on deepfake images, but there are also some working on a mechanism to identify them. There are some ready-made solutions allowing you to decide whether an image was generated or not. Znaczy, po pierwsze, sposób, w jaki te zdjęcia są tworzone, często symetryczne, albo mają frequently faces are symmetrical, pewne cechy, których nie powinny mieć. Or have certain features they shouldn't have. Jest tam dużo różnych parametrów. There are many parameters tego typu metody obronne też są, które pozwalają but there are certain defense methods allowing you with a certain degree of accuracy to say that a certain image was generated. The same goes for text. Ale widziałem już próby i podejścia, które there are different models for text, but I've already seen certain trial versions of systems saying that certain texts are generated and some are genuine. But it's like, you know, a race between both sides. They are going neck and neck. Nie wiem, and about practical advice and practical considerations, I'm not sure what to tell. Każdy z nas ma,
znaczy trudne, fascynujące w tym sensie. It's Każdy z nas also ma difficult, yet wykształcone fascinating. swoją psychikę, swoje doświadczenia, swoje pewne przekonania. All of W różny us sposób have reagujemy na our różne komunikaty, które do nas personalities, docierają. mentality Czasem and jesteśmy w convictions stanie and wręcz, different types of chętnie w stanie w reactions coś to uwierzyć, tylko dlatego, że jest to messages. spójne z naszymi przekonaniami. To Sometimes jest we najbardziej want to bezpieczne. believe something because it's in line with our convictions. Tutaj And this is the most dangerous situation. Nie, naprawdę nie ma jakiegoś złego środka, trzeba po prostu być there's szalenie no, ostrożnym, a najlepiej, jeżeli... silver bullet O, for such to. scenarios. Najlepiej, jeżeli daną informację staramy się You just have zweryfikować to co najmniej be cautious, and kilku it's źródeł. best to I to check w różnych źródłach. whether the information is Oczywiście też można genuine próbować akcję across informacyjną, many która sources. weźmie Well, to pod of course uwagę, you can ale w generate, typowo przygotowywanych fejkach aż tak dobrze very przygotowani nie są. good Więc to, że looking, znajdziemy w jednym miejscu zdjęcie, a brak potwierdzenia w information całym internecie, na campaign całym with wszechświecie, many to sources by confirming wskazywało, it, że but raczej nie było typically fake news Bardzo uprzejmie creators are dziękujemy i not ostatnie that pytanie. diligent. Uprzejmie proszę. Thank you, and on to the last Ja bym question. zapytał jeszcze w kontekście Cyber Defense 24. powiedzmy my jako ludzie About the mamy images, odcisk palca. we, Tak, te the modele, humans, które have our generują, fingerprints. można The klasyfikować deepfake jako generating modele. models, can they be classified in a similar way for selected AI models? Can we look for fingerprints? Tak, to trochę wspomniałem o tym, że Yes, one w I sposób mentioned specyficzny that a sposób, bit, that bo tych modeli nie masz tak dużo. na the dobrą models sprawę. are To not jest that numerous. Diffusion, mamy modele komercyjne jak DALI, jak We've got Midjourney Diffusion, i one we've wszystkie got mają pewien Midjourney sposób, w and jaki te DALI, the zdjęcie robią, w commercial szczególności, że models, mówimy o and twarzach. they have a way of generating, they have their own way of generating elementach nie musiałbym sprawdzić. images, Więc w especially pewnym sensie human na tej faces. właśnie zasadzie I działają would, have algorytmy to check for przeciwstawne, other które elements. starają się And this is the wykryć rule for pewne charakterystyczne counter-algorithms, trying sposoby to budowy detect certain kolorystyki cieniowania features takich charakterystycznych elementów. of construction Więc or shadowing tym samym można mówić o pewnym odcisku. or Tak. colors, so we can talk about certain Co fingerprints. ciekawe, nawet w przypadku aparatów cyfrowych normalnych, tak samo można mówić o pewnym odcisku, bo wiesz, matryce używane przez producentów in digital aparatów, cameras, you've got każda jest fingerprints because the unikalna, każdy w matrices are specyficzny unique. sposób dokonuje kompresji obrazu i jego And they zapisu. have a unique way of compressing the image. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Pan Rafał Skierzyński wystąpił specjalnie Thank dla you very Państwa. much. That Dziękujemy was Rafał bardzo gorącymi Skierzyński, brawami. especially for Bardzo you. dziękuję. Thank you. Szanowni Państwo, nasza konferencja Ladies and powoli gentlemen, dobiega końca. Bardzo proszę o zabranie This is głosu almost the end dyrektora of this Eksperckiego conference. Centrum Szkolenia Over to the Cyberbezpieczeństwa, director pana of Pawła the Dziubę. Cybersecurity Training Expert Center, Paweł Dziuba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, małymi kroczkami zbliżamy się do końca. Ladies and gentlemen, slowly but steadily we will be finishing our conference. Yesterday we have already summarized the first day, so now I would like to tell you a bit about this past conference, and I would like to also tell you something about next year's conference. First of all, the Cybersecurity Training Center of Excellence is a military unit which has been established in order to provide training. So our main purpose is building competencies, skills and capacities of armed forces in cybersecurity, cryptology, encryption and IT. And this also reflects why we, and this conference reflects the reason for our establishment. We were established exactly 3 years ago, and we have very practical workshops. We have trained more than 18,000 soldiers and employees of the Ministry of National Defense. This is the actual data, so we are doing real things. Very often people think that the Cybersecurity Training Center of Excellence is the exact same unit as the Military University of Technology. We do cooperate, but we are a separate unit. We are providing services for the needs of the soldiers in cyberspace. We also have other projects. One of it concerns our engagement in raising awareness
We are also committed to cooperation with the world of science, business, whenever we speak of cybersecurity. And we are able to do it thanks to CyberEXPERT conference. And now we are finishing and closing the third edition of our conference. Always at the end of our conferences, we are thinking about the topics for next edition. Last year, we thought that artificial intelligence and quantum technology should be the subjects of our next conference, because that is gaining in popularity and people active in science and business would probably be interested in that. Today, I'm thinking about persons who could join us next year. In the end, we are the ones who need to take decisions on the topics of each consecutive conference. And today we already know that artificial intelligence is just the beginning, and quantum technology is something we are all waiting for that will reinforce our capabilities. So that is the conclusion I can draw from this conference. So now I would like to thank all the speakers, all of 6 our main partners who presented today very interesting speeches, showed us very interesting point of views. Part of you are here with us at the venue and part of you are watching us online. Should you have any questions, please write them to us and then we will pass them to our speakers so that you can get your answers. Whenever you have some doubts, concerns, comments, questions, we will try to combine an abstract based on those responses, and then we will try to make it available to a broader public. So, what about next year? Today and yesterday we have thought about that, and I would like to stress it very strongly, that we would like to provide streaming in English, because it's a difficulty for those of you who need to translate this conference. But I would like to adjust next conference to the dynamics of the conference, because I would really like to have our interpreters, and right now I'd like to thank our interpreters, because these topics are not that simple. They are very specific, and you really need to have very good competencies and skills to translate and interpret our conferences. So I'd like to thank the ladies who today and yesterday interpreted and translated our conference. So next year we'd like to provide interpretation also for the guests at the venue on site, because cybersecurity is not a topic that only we are interested in. It is embedded in a lot of projects that are on the border of NATO activity, but also activity of the European Union, and for sure a lot of partners would be interested in participating in our conference due to the fact that these subjects are extremely important to our security, and for sure a lot of them would be happy to speak in front of you. I have heard some questions and comments about next editions of conferences, and I must say that for sure this conference is addressed to the world of science, experts from the business area, but also academia and armed forces. So for sure next year we will take into consideration a representation of
speakers from all of those areas. Once again, I would like to thank all of our guests that are here with us on site. I would like to thank our online audience. I would like to stress that all of the speeches will be made available on YouTube, especially because yesterday we had 2 parallel sessions, but I cannot tell right now when this exactly will happen, but please follow us on Twitter. We also have our website www.ecsc.mil.pl, and you can always contact us about detailed information concerning the materials from the conference. And of course, you are always welcome to make any suggestions about next editions of the conference. We thought about looking at the AI from the perspective of the year 2023 and 2024. We thought about applications of AI in this period of time, and I heard that you would like to talk about some breakthroughs that we will experience in quantum technology, supporting technology. On the one hand, it will reinforce security, but on the other hand, it will again require new solutions that will help us adapt the use of the existing security systems. So there are lots of subjects in the area of AI and quantum technology, and more of them are emerging every day. So what we will try to do is to present all of it from the perspective of science, business, armed forces. And I hope that you will be interested in listening to the speeches also next year. So once again, thank you to all of you. Thank you to the guests on site, thank you to the online audience, and feel invited already to the next edition of our conference, and I declare this year's conference closed. Thank you very much. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Thank you, Director. Szanowni Państwo, dziękujemy Ladies wszystkim and gentlemen, thank you very much to all uczestnikom, of the participants, speakers and partners for extremely inspiring conference on artificial intelligence and quantum technology in the context of cybersecurity. Once again, thank you to all of the audience here on site and online.